My nie jesteśmy tylko i wyłącznie 5 zmysłami, czyli wzrokiem, słuchem, węchem, ale również mamy tą aurę, która odbiera energię osób, które są przy tobie. Więc jeżeli przy takim ciężko chorym pacjencie jest rodzina, to on się czuje zakotwiczony, bezpieczny. Ja uważam, że prawa pacjenta i cała ta movida, cały ten ruch wokół tego to jest zasłona dymna. Bo jeżeli przychodzi do praw pacjenta, to w większości przypadków człowiek się spotyka ze ścianą. On mówi, ja mam prawo, a ordynator mówi, ale ja tu rządzę. Pacjent trafiający w ciężkim stanie nie jest obsługiwany zgodnie z tym, jak byłby obsłużony jeszcze 50 lat temu. 50 lat temu za wszelką cenę ratowało się życie pacjenta, a teraz się robi wszystko, żeby przekierować pacjenta. To naprawdę dla nas lekarzy, praktyków jest to trochę szokujące, bo uważamy, że to jednak pacjent ze złamaną nogą, trzeba go zostawić w spokoju. Pacjent po ciężkich przejściach psychicznych, należy go dać mu troszkę odpocząć, ale tutaj z mózgiem jest inaczej. Mózg cały czas odbiera różne bodźce. Mózg jest permanentnie stymulowany i permanentnie zbiera te bodźce, przetwarza i reaguje. I tak to działa. Po cichu, po ciemku wprowadzono konstrukt zupełnie bezprawny, ale obowiązujący w całej Europie, zgody domyślnej. Czyli ktoś zadecydował, że jak ty się nie dowiesz, to możemy z tobą zrobić co chcemy. A to co chcemy, to znaczy, że możemy dysponować swoim ciałem. Jeżeli ty nie zastrzeżesz sobie, że nie chcesz, żebyśmy tego robili, ale ty nie jesteś poinformowany, że oni coś takiego w ogóle mogą. W związku z tym oni w 2005 roku ponowili to wszystko, bo to wszystko, ludzie nadal nic nie wiedzieli. Nie było żadnego referendum, żadnej konsultacji społecznej. No już się denerwuję, prawda? To, nie denerwuj się, mów Nie spokojnie. denerwuję się, bo nie mam w ogóle żadnej zgody na coś takiego. To jest po prostu wbrew wolnej woli człowieka, wbrew prawu jakiemukolwiek. Nikt nie ma prawa decydować o ludziach. Tych prób, bo tam jest kilka prób mających na celu stwierdzenie śmierci mózgowej. To jest wielkie nadużycie z tego względu, że te próby się robi, tak jak powiedzieliśmy, w bardzo krótkim czasie po przyjęciu pacjenta po ciężkim urazie głowy. To jest 72 godziny, 36 godzin. Jaki mózg jest w stanie ocknąć się w 36 godzin, kiedy krwawi, kiedy jest obrzęknięty, kiedy... To jest wszystko absurdalne i nieetyczne, niemedyczne i kryminogenne. W związku z tym, ty mnie pytasz, czemu medycyna? Medycyna została zhakowana. Medycyna istniała kiedyś, ona rzeczywiście uzdrawiała. Obecnie medycyna zatruwa i komplikuje życie, zajmując się, wcale nie lecząc, tylko zajmując się jednym problemem i wytwarzając 10 nowych, którymi się znowu może zająć, ale znowu ich nie leczy. W związku z tym, czy ta medycyna jeszcze w ogóle spełnia kryteria medycyny? To jest dobre pytanie, bo to, że my się możemy wyleczyć, to możemy. Witajcie strumyczki. Razem ze mną w moim studio dr Beatrice Delorme. Zatem nie będę dzisiaj mówić tej naszej formułki, że do lekarza idźcie, że to nie jest porada, bo oczywiście, że to nie jest porada lekarska, ale lekarz siedzi koło mnie, więc kontekst jest jasny. Będziemy mieli dzisiaj rozmowę o tym, jak to jest naprawdę, jak to jest w szpitalu, jak to się dzieje. Teraz się przywitaj. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Beatrycze ciągle nieśmiała. Ciągle te nasze rozmowy jeszcze muszą dojrzeć, żeby się też nauczyła was i rezonansów, więc liczę na to, że będziecie wybaczać wszystkie potknięcia i że nie będziemy musieli tutaj jakichś ostrych cięć stosować, a Beatrycze będzie mówić grypserą. Uprzedzam od razu, że będę ją do tego zachęcać i mobilizować, albowiem nie wszystkie wyrazy wciąż mieszczą się w przestrzeni publicznej. Jak ty to znosisz, Beatrycze, na co dzień? Żyję w prawdzie. Pozostawiam
sobie szeroki margines tolerancji dla mojej niepoprawności. Niepoprawność to wiesz, to jest kwestia jeszcze kryterium, co jest poprawne, co jest niepoprawne, bo to, co jest niepoprawne dla tych, którzy za często słuchają tam, gdzie nie powinni, jest poprawne dla nas. No, ale najważniejsze jest to, że ta twoja, jak nazwałaś, niepoprawność wynika z twojej historii, prawda? Ty dużo widziałaś, usypiałaś do wielu operacji, również takich trudnych, wielogodzinnych, dośpiewajcie sobie resztę. Co ty zobaczyłaś takiego, patrząc na tych biednych pacjentów, że się tak zradykalizowałaś, bo to chyba nie od razu było? Ja nie zradykalizowałam się patrząc na pacjentów, A? zradykalizowałam się patrząc na życie, które mnie otacza. I Na te- jeżeli mówić o dysonansie poznawczym, to ja go mam patrząc na medycynę Czyli obecną. tkwisz sobie w medycynie, bo ciągle tkwisz, ciągle się zajmujesz ludźmi, pomagasz ludziom, ale z drugiej strony widzisz, że system wygenerował coś, co trudno zaakceptować. Tak, człowiek nie przychodzi do szpitala po akt zgonu. Człowiek przychodzi po to, żeby specjaliści, siwe głowy profesorskie i ludzie doświadczeni zajęli się jego stanem, ponieważ on sobie sam z tym nie radzi. Jeżeli człowiek byłby w stanie sobie sam poradzić, do szpitala nie musiałby przychodzić. Ale jak już się znajduje w tych rękach specjalistów, liczy na to, że rozwieją się jego wątpliwości, że będzie miał jasność w kwestii przyczyny tego, co mu się przydarzyło i że zostanie potraktowany jak najbardziej profesjonalnie i wyleczony. No To jest wiesz, dzisiaj cel. jest pytanie, co to jest profesjonalnie, do czego to dąży, bo miałyśmy już taką audycję, w której razem z profesorem Talarem, z Jackiem Norkowskim doszliśmy do wniosku, że medycyna zjadła swój własny ogon i że właściwie nie wiadomo, jaki jest w tej chwili cel tych tak zwanych procedur, nie? Bo to są pytania, które pojawiły się zwłaszcza w ostatnich latach. Wiadomo, jaki jest cel procedur. Nie mów tego, bo algorytm na to zareaguje, wiesz. Natomiast Sprzedaż. wy sobie powiedzcie to, co ja zagadałam, powiedzcie sobie. Natomiast oczywiście wiemy, że są wspaniali lekarze wśród nas, że są tacy, którzy wyłamują się tym naciskom, bo to są olbrzymie naciski, prawda? To nie jest tak, że to jest łatwe. Ja myślę, że one są teraz tak zmasowane, nawet nie powiedziałabym, że naciski, wiesz? Ja to widzę jako zmianę w ogóle formy nauczania, zmianę taką, takie naciskanie na wyzbycie się człowieczeństwa. Wiesz, kiedyś była służba zdrowia, teraz jest ochrona zdrowia. Tak naprawdę nie wiemy, nie ma nigdzie w podtekście jakiegoś domniemania, że chodzi tutaj o to, żeby kogoś właśnie wyleczyć, tak? Wyleczyć. Cały czas się słyszy, że się kogoś leczy. A ja właśnie, jak ty pytasz o to, co jest tutaj priorytetem, to się zastanawiam, czy jeszcze pacjent jest priorytetem, czy tylko jest instrumentem do zarabiania pieniędzy przez szpital. Słuchaj, dzisiaj chciałabym poświęcić uwagę w tej audycji tym pacjentom, którzy nie mogą sami w tej całej sytuacji szpitalnej sobie poradzić, którzy potrzebują wiedzy, zanim takie sytuacje zaistnieją, jak się do tych sytuacji troszkę przygotować, bo wiesz, zainspirowało mnie to, że w mediach głównego nurtu jest mnóstwo artykułów na temat ogromnego wysypu w tej chwili udarów, takich właśnie akcji związanych z mózgiem, Tak. z jakimś wejściem w stan nieświadomości, mówiąc tak bardzo zgrubnie, tak? Ja bym chciała Ciebie zapytać, bo dlaczego tak się dzieje, to pewnie się domyślacie. Nie będziemy tutaj robić takich jakichś opracowań.
medycznych, bo nie o to chodzi, żeby tutaj Wam przytaczać statystyki. Ale jeśli to się stanie z takiej czy innej przyczyny, a podobno ostatnio częściej się dzieje, wyobraźmy sobie tak hipotetycznie takiego pacjenta, nazwijmy go, nie wiem, Paweł, Janek, dajmy mu na imię, wypadek w łazience z powodu zaburzenia funkcji w mózgu, czy to udaru, czy wiesz, jakichkolwiek innych No nie przyczyn, znamy przyczyny na razie, tak? które mogą spowodować zaburzenie równowagi, do tego zmierzam, przewraca się, uderza się w wannę, traci przytomność. Rodzina znajduje go nieprzytomnego, nie wie, co się stało, nie potrafimy tego opisać, możemy oglądać ślady na podłodze. To jest przypadek hipotetyczny pod analizę. Przyjeżdża karetka. Co się dzieje w tej karetce? No więc przyjeżdżają ci paramedycy. Lepiej byłoby, gdyby był tam również lekarz, tak jak za dawnych, dobrych czasów. I W jeżeli niektórych nie ma... karetkach, ja wiem, że lekarze są, tak? W niektórych. Powinny być, tak. Mhm. I jeżeli nie mamy żadnego cienia poszlak, to wymaga ten stan szybkiego jakiegoś takiego zróżnicowania. Mamy pacjenta leżącego, ty mówisz nieprzytomnego, tak? Że jego nie możemy zapytać, co mu Tak, jest, jakie leki bierze. W związku z tym pierwsze, co przychodzi do głowy, to trzeba zabezpieczyć tego pacjenta. To po pierwsze, trzeba zgodnie z tą zasadą ABC... Ale powiedz, czy ci medycy przeprowadzają jakąś wstępną ocenę stanu? Tak, więc sprawdzają, najpierw... czy nie ma urazu kręgosłupa, czy wiesz... Tak, to wszystko po kolei, ale najpierw trzeba zrobić te podstawowe czynności, czyli sprawdzić drożność dróg oddechowych, to jest punkt A zwykle. Później B, czy człowiek oddycha, przywrócić to oddychanie. I w związku z tym bada się saturację, patrzy się, czy jest tor oddechowy, zakłada się rurkę ustno-gardłową, nosowo-gardłową, tlen podaje się, jeżeli pacjent źle oddycha i saturacja spada. I przywraca się krążenie, czyli najpierw trzeba sprawdzić, czy jest to krążenie, zmierzyć ciśnienie, sprawdzić puls przede wszystkim na głównych tętnicach i podłączyć płyny. Ale również, jeżeli człowiek traci przytomność, to takie najczęstsze przyczyny to jest hypoglikemia, czyli spadek cukru. U starszych osób leczonych różnymi specyfikami, może być po napadzie padaczkowym utrata przytomności, może być spowodowana wstrząsem, takim anafilaktycznym, kardiogennym, hypowolemicznym, różnym, mózgowym. Jeżeli jeszcze człowiek upadł, no bo może być zwykłe... Załóżmy, że miał udar, upadł i się dodatkowo uderzył. Tak, to jest... tak, może mieć krwotok wewnętrzny, bo teraz bardzo dużo starszych osób po tej dobie zamknięcia zbawiennych preparatów niestety jest ustawionych na środki przeciwkrzepliwe. Ja nie wiem, uważam, że wielkie nadużycie jest w stosowaniu wielu preparatów, ale jeżeli chodzi o te środki przeciwkrzepliwe, daje się ludziom, ponieważ wiadomo, że to, co sobie zaaplikowali, zwiększyło lepkość krwi i wykrzepianie. W związku z tym jest dużo zatorów, zakrzepów, tego typu... Czyli to się teraz zakłada, tak, w medycynie, że należy to wziąć pod uwagę. Tak? Tak, ludzie, którzy się zaszprycowali, najczęściej dostają leki długo działające przeciwkrzepliwie. A o tym pacjencie nic nie wiemy? Tak. Czy to jest wynik uderzenia w głowę, że zasłabł, czy też zasłabł i się uderzył w głowę dlatego, że zasłabł? Nic nie wiemy, prawda? A słuchaj, czy on w karetce oprócz tych
standardowych płynów, to on dostaje jakąś sedację, coś mu się podaje? Nie od razu. Chyba że trzeba człowieka zaintubować, ponieważ nie oddycha, jest fioletowy, I znajdujesz to się robi w człowieka. karetce, tak? Nie, na miejscu, gdzie się go od razu. Ale tak jak powiedziałam, bardzo ważne jest to zmierzenie poziomu cukru, bo jeżeli jest hypoglikemia, to od razu ci paramedycy, założywszy wenflon do żyły, podają od razu bolus stężonej glukozy 40%, tam 20 ml, a później włączają wlew z tej glukozy, żeby ustabilizować poziom cukru, bo bez cukru mózg jest niedożywiony. Mózg najbardziej potrzebuje cukru jako Wbrew temu, co mówią ostatnio modni mówcy, mózg nie odżywia się mięsem, tylko glukozą. Glukozą zawsze, ale ludzie, którzy mieli zajęcia z fizjologii na medycynie, powinni takie rzeczy jeszcze pamiętać ze studiów. No ale wiesz, słucha się takich, jak to powiedzieć, no, ekspresyjnych różnych ludzi z tytułami, którzy fizjologią jakoś się nie zainteresowali. To tak dziwnie wychodzi, jak się przepytuje tych ludzi. To nieważne. Dzisiaj nie o tym. Słuchaj, karetka wiezie tego pacjenta do takiego standardowego szpitala, nie do takiego szpitala jak oddział profesora Talara kiedyś, tak? Ty jesteś bardzo bliską współpracownicą profesora Talara, więc wiesz, że jest pewna różnica. Ale jeżeli jest pacjent nieprzytomny, to on musi być przewieziony do ośrodka, gdzie jest możliwość, gdzie jest podstawowa możliwość zrobienia tomografii komputerowej celem wstępnego ustalenia rozpoznania. W związku z tym ta tomografia komputerowa najpierw jest wykonywana bez kontrastu, żeby zobaczyć, bo w tym badaniu już widzimy pewne rzeczy i możemy rozróżnić udar niedokrwienny od udaru krwotocznego, a później ta diagnostyka jest rozszerzana, no i pogłębiana po to, żeby należycie pacjenta leczyć. Czyli jedzie do takiego normalnego szpitala, najczęściej na neurochirurgię, gdzie? To znaczy na SOR pewnie. Na SOR najpierw jedzie, tak? I na SOR-ze ma robione te wszystkie badania, a później zależnie od tego, co wyjdzie, jest przewożony ewentualnie na neurochirurgię, gdzie otwiera się czaszkę, jeśli Oj, to nie od razu. To jest potrzebne. Nie od razu? Nie, to jeżeli są wskazania, to nie, ja myślę, że tutaj to tak nie jest. Bo po pierwsze, jeżeli jest udar niedokrwienny, czyli dochodzi do zakrzepu, zatoru, po prostu do skrzepnięcia w naczyniu i do ogniska udaru niedokrwiennego. Wówczas bierzemy pod uwagę, ten transport jak najszybszy jest bardzo ważny, ze względu na to, że trombolizę, czyli rozpuszczenie tego skrzepu w tym naczyniu, można wykonać do 4,5 godzin po zdarzeniu. W związku z tym czas jest tutaj ogranicznikiem i jeżeli pacjent nie jest na lekach przeciwkrzepliwych, a ma zator i ten zator jest niewielki, to robi się diagnostykę i włącza się trombolizę rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu. To jest Alteplaza od dziesiątek lat. Ten środek jest skutecznie używany, ale skuteczny on jest, ale nie dla wszystkich, bo jeżeli zator jest duży, to że tak powiem, drugim stopniem jest trombektomia, czyli usunięcie tego skrzepu. Myśmy widzieli na wielu, prawda, doniesieniach, że obecnie ta nadkrzepliwość u ludzi zaszprycowanych jest tak wielka, że nieraz skrzep jest odlewem po prostu naczynia wewnętrznego. Ale to są skrzepy, które się znajduje już niestety na autopsjach pośmiertnych. Takie skrzepy są mortelne, zdecydowanie, śmiertelne. Słuchaj, w szpitalu TK robią, widać obrzęk mózgu. Co powinno się w tym momencie zrobić? Co się robi w Polsce, czego się nie robi? Tak pokrótce przypomnę. Tak, więc jeżeli jest udar ten niedokrwienny, stosuje się trombektomię, trombolizę, w zależności od tego, co tam wyjdzie. Natomiast jeżeli mamy
krwiak, bo są różne, widzisz, różne schorzenia. Jeżeli człowiek ma wylew, to może być to wylew śródmózgowy, może być podpajęczynówkowy, może być nadtwardówkowy, czyli nad oponą twardą między czaszką a tą oponą, bądź podtwardówkowy. I teraz krwiaki nadtwardówkowe są wskazaniem do pilnej interwencji. Od razu człowiek powinien trafić w tym samym dniu na oddział operacyjny i ten krwiak jest wypłukiwany. Nawierca się dziurki, 2, 3, w zależności od tego, jak duży jest ten krwiak, to najczęściej jeszcze jest on płynny, w związku z tym łatwo się go odpłukuje. I jeśli potrzeba, to się zdejmuje część pokrywy czaszki, jeśli nie, to nie. To się nazywa kraniektomia? Kraniektomia. Jeżeli jest krwiak podtwardówkowy, jeszcze w krwiaku nadtwardówkowym przyczyną tego krwawienia jest najczęściej pęknięta tętniczka oponowa środkowa. W związku z tym oczywiście trzeba ją skoagulować, zamknąć ją, bo inaczej będziemy mieć cały czas problem. Natomiast jeżeli jest krwiak ostry, podtwardówkowy, to również jest to wskazanie do interwencji w trybie nagłym i dochodzi do kraniektomii, ponieważ tutaj trzeba otworzyć również oponę, bo to jest pod oponą. Nawierca się najczęściej 3 dziurki, taką piłą, która jest w formie drutu de facto. Ten trójkącik i to okienko się w czaszce otwiera po to, żeby mieć dobre dojście do tego krwiaka, żeby go usunąć i zabezpieczyć. Poza wszystkim po tym wynaczynieniu dochodzi do ucisku mózgu. Wiadomo, że jak coś uciśniesz, to chce wrócić na swoje miejsce. Tylko że jak już było uciśnięte, dochodzi do jakiegoś stanu zapalnego i do obrzęku. I teraz kraniektomia, czyli właśnie odbarczenie z usunięciem tego kawałka kości, jest jak najbardziej wskazana ze względu na to, że ta kość zdjęta pozostawia przestrzeń, w której ten mózg może się rozprężać. Czyli powinno się to zrobić. Tak, to jest zabieg oczywisty i stwarzający najlepsze warunki dla mózgu, żeby tam nie doszło do zaburzeń krążenia, ponieważ wiadomo, że przy obrzęku naczynia w mózgu są uciskane. Pan profesor Talar zawsze mówi, że w takim, krwiak to jest najczęściej nie taki duży, różnie bywa, ale jeżeli nie dochodzi do ucisku komór bocznych, to ten obrzęk mózgu nie jest jeszcze taki duży. Ale jeżeli już dochodzi do ucisku w komorach bocznych, to jest absolutnie konieczne, żeby założyć czujnik ciśnienia śródczaszkowego, monitorować to, jak postępuje właśnie odbarczanie i to ciśnienie fluktuuje oczywiście w zależności od narastania lub zmniejszania się obrzęku mózgu. I poza wszystkim ten czujnik i pomiar bezpośredni ciśnienia śródczaszkowego sprawia, że można precyzyjniej dawkować leki i mieć wszystko pod kontrolą. Jest to lepsze monitorowanie i bezpieczniejsza sytuacja dla pacjenta. Ile tych leków powinno się podawać? Czy powinno się podawać ich dużo, mało? Czy jest jakaś norma, jakiś standard? To wszystko zależy, dlatego że te czy stany boli po operacji, po takim odbarczeniu? Możesz parę słów też takich powiedzieć? Nie. Boli, jeżeli jest uciśnięty, ponieważ ciasnota, jeżeli nie jest odbarczony, to narasta ciśnienie w mózgu i on boleć może. Są objawy, które są dla pacjenta dokuczliwe, natomiast ci pacjenci w takich ciężkich stanach są najczęściej zaintubowani i sedowani. Dostają leki przeciwbólowe. W związku z tym to są pacjenci w większości
nieprzytomni. Można powiedzieć, że w śpiączce, w stanie obrzęku mózgu, w związku z tym są ewidentnie nieprzytomni. Jeżeli chodzi o te pierwsze przypadki, o których mówiliśmy, krwiak nadtwardówkowy, podtwardówkowy, ci ludzie szybko się wybudzają po operacjach najczęściej i ich przebieg jest mniej skomplikowany. Natomiast jeżeli mamy uraz czaszkowo-mózgowy, czy człowieka po jakiejś traumie, czy to jest wypadek, czy jest pobicie, czy spadek z wysokości, tam może dojść do krwiaków licznych, krwawienia śródczaszkowego i rozerwania różnych struktur i narastania tego krwawienia. Dlatego kraniektomia jest absolutnie konieczna. Dobra, mamy kraniektomię, mamy sedację, no po to, żeby sobie nie wyrywać tego wszystkiego, o czym człowiek jest okablowany, tak, po operacji, żeby się za szybko nie wybudzić. Czy można się wybudzić na takiej sedacji? No, w zależności od dawki sedacji, jaką się stosuje, i jeżeli mówisz o pacjencie z obrzękiem mózgu, to jego stan jest na tyle mózg zbity, krótko mówiąc, to jest tak jak pobity człowiek. On jest w stanie szoku mózgowego i tak od razu on się nie będzie budził. Ta kwestia sedacji jest bardzo delikatna, dlatego że pan profesor Talar uważa, że gdyby przy pacjencie takim właśnie po urazie ciężkim ośrodkowego układu nerwowego mózgu była rodzina, to my nie jesteśmy tylko i wyłącznie 5 zmysłami, czyli wzrokiem, słuchem, węchem, ale również mamy tą aurę, która odbiera energię osób, które są przy tobie. Więc jeżeli przy takim ciężko chorym pacjencie jest rodzina, to on się czuje zakotwiczony, bezpieczny. Bezpośrednio po zabiegu taka rodzina może siedzieć przy takim pacjencie? Bo mówi się, że nie można. Jak jest na opiece pooperacyjnej, że nie można rodziny wpuścić. Tak, takie są reguły w szpitalach. I że tak nie powinno być, twoim zdaniem. Nie, ja chcę tylko powiedzieć, że jeżeli nawet jest te kilka godzin pooperacyjnych, człowiek na odcinku pooperacyjnym, gdzie jest mnóstwo pacjentów, dużo ruchu, ja to rozumiem. Wszyscy to rozumiemy, że to jest taki oddział ścisłego nadzoru. Natomiast później człowiek przenoszony jest na oddział intensywnej terapii, na oddział neurologiczny, intensywny i tam miejsce dla rodziny byłoby, gdyby była dobra wola i zdecydowanie... Zaraz, to zależy od dobrej woli szpitala, lekarza czy kogo? Ordynatora. To nie jest uregulowane, że Nie jest rodzina uregulowane. może mieć dostęp? Nie jest uregulowane. Bardzo jest nieuregulowane. Natomiast bardzo wszystko jest, wiesz, takie wewnętrznie sprzeczne. Czy jeśli mamy na piśmie, powiedzmy, jeśli ja, będąc w dobrym zdrowiu, któregoś dnia zapragnę spisać takie reguły postępowania ze mną wtedy i zawrę w tych regułach życzenie, żeby jak najszybciej była przy mnie rodzina czy upoważnione osoby, to taki ordynator musi tą rodzinę wpuścić, musi się do tego stosować, czy może uznać, że on się właśnie nie będzie stosował, bo jemu to czymś grozi? Więc jak to jest? Z tego, co ja obserwowałam i również będąc blisko moich bliskich w takich ciężkich stanach, wszystko jest uznaniowe. To znaczy, w zależności od tego, jak pan ordynator się ustosunkuje do danego przypadku, czyli nawet pacjenta. jeśli pacjent wyraża swoją wolę na piśmie, to zależy od pana ordynatora, czy on będzie tej woli przestrzegał. Niestety. Kochani? Ale pamiętasz, tyle się mówiło jeszcze do niedawna o prawach pacjenta. No więc ja uważam, że prawa pacjenta i cała ta movida, cały ten ruch wokół tego to jest zasłona dymna. Bo jeżeli przychodzi do praw pacjenta,
to w większości przypadków człowiek się spotyka ze ścianą. On mówi, ja mam prawo, a ordynator mówi, ale ja tu rządzę. Słuchaj, wynika mi z tego, oczywiście trzeba się radzić prawników, jak w tej sytuacji postąpić, ale skoro pisma Pawła naszego sprzed jego wypadku nie mają znaczenia, to może mają znaczenia pisma rodziny, która obserwuje terapię. Jeżeli zostanie wpuszczona, czy tak powiedział Jacek Norkowski, doktor Jacek Norkowski w rozmowie ze mną, że rodzina powinna się domagać na piśmie obniżenia sedacji, żeby tego pacjenta wybudzać. Rodzina się może domagać na piśmie, ale jeżeli rodzina nie jest specjalistą i nie jest decydentem, to może się tylko domagać. Znaczy jest duże ryzyko, że zostanie zmanipulowana, tak? Wiesz, jaka jest sytuacja tutaj? To jest bardzo przykre, ponieważ ja jestem anestezjologiem z 35-letnim stażem pracy, w związku z tym to jest absolutnie moja działka. I może to zabrzmi jak herezja, to co ja mówię, a ponieważ nas uczą jeszcze od studiów, że sedacja zmniejsza zużycie tlenowe mózgu, w związku z tym oszczędza ten mózg. Tymczasem okazuje się, że sedacja w dłuższym czasie, po dłuższym czasie stosowania, nawet nie tak długim, uniemożliwia powrót taki pełen funkcji mózgowych, dlatego że ona wycisza różne neurony, wycisza tą stałą impulsację, którą mamy, żyjąc, patrząc, jesteśmy ciągle czymś stymulowani. Natomiast tutaj po prostu ktoś nas usypia. I to wyciszenie jest niestety problematyczne dla neurorehabilitacji po wyjściu ze szpitala po takim zdarzeniu. Także pan profesor Jan Talar, który ma olbrzymie znaczenie, olbrzymie doświadczenie i nie bazuje tylko na swoich obserwacjach. On jest człowiekiem, który jest na bieżąco ze wszystkimi światowymi doniesieniami, jak to, co najlepiej działa w takich sytuacjach, żeby zmaksymalizować szansę na powrót człowieka do pełnej funkcji poznawczej, motorycznej, kognitywnej, każdej, po tych zdarzeniach losowych, które są najczęściej, wiesz, niezaplanowane. W związku z tym sedacja nie jest dobrym ruchem. I właśnie dlatego... Czyli należałoby dążyć do tego, żeby była najbardziej zminimalizowana, jak to możliwe. Jeżeli można, no pacjent, jeżeli jest w śpiączce, to jest zapytanie, czy on naprawdę tej sedacji potrzebuje. Bo jeżeli jest w śpiączce, to on de facto być może potrzebowałby jakichś środków przeciwbólowych i to w takich dawkach właśnie dopasowanych do tego poziomu przewidywalnego bólu. Oczywiście wymaga leków, które stabilizują jego krążenie, ciśnienie śródczaszkowe, które rzadko kiedy jest mierzone. Oczywiście wymaga żywienia. To jest bardzo ważny element. To żywienie powinno być jak najszybciej włączone. Kaloryczność powinna być powyżej 2000 kilokalorii dla człowieka dorosłego i to żywienie powinno być bogate w białko, bogate w minerały, bogate we wszystkie pierwiastki, których pacjent potrzebuje. Ale po uszkodzeniu mózgu, po urazie mózgowym wielu pacjentów często potrzebuje suplementacji hormonami tarczycy. Także to jest ważne, żeby to wziąć pod uwagę, żeby to było zbadane i wyregulowane. Beatrycze, ty mówisz takie rzeczy, które tutaj wybiegają trochę do przodu, mówią, jak się zachowywać przy pacjencie, który już jest zabezpieczony, który już otrzymał tą pierwszą pomoc. No ale wiesz, to jest tak, że
ten pacjent, który trafia na ten oddział i ta rodzina niedoinformowana, nie dostaje tego wszystkiego od razu i też ogarnia się z wiedzą. No i może takim ludziom na przykład przyjść do głowy, że oni chcą mieć konsultację u jakiegoś lekarza spoza szpitala. Tak. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy ten system na to pozwala? Zawsze jest możliwe, więc trzeba... Przez internet chociażby można się połączyć, nie? Ja tutaj przygotowałam się do tego i chcę powiedzieć, że jest parę rzeczy, o których trzeba rodziny poinformować. Bo tak na początku powiedziałam, że te prawa pacjenta są czystą fikcją literacką. Nie do końca one są. W związku z tym, jeżeli ludzie będą wymagać tego, żeby były przestrzegane, jest zresztą instytucja Rzecznika Praw Pacjentów, która nie zawsze spełnia, że tak powiem, oczekiwania pacjentów, ale jest. W związku z tym można się do tego Rzecznika Praw Pacjentów odwołać, ale pacjenci powinni Tylko to wszystko wiedzieć, trwa, a to jest kwestia czasu, nie? że mają prawo być przy pacjencie, bo takie są prawa pacjenta. Więc jeżeli się o to będą starać, Rodzina. to tak, Rodzina. bo to jest rozpatrywane naprawdę bardzo indywidualnie. Oczywiście są te godziny przyjęć, godziny, kiedy się wpuszcza rodzinę na oddział, ale jeżeli pacjent jest w bardzo ciężkim stanie, albo jest to dziecko, które wymaga obecności rodziców, to jest ważne, żeby ci rodzice czy rodzina była przy człowieku. Zresztą może być głuchoniemy, może być człowiek, który w takim czy innym stanie bardziej potrzebuje tej opieki i rodzina po prostu przez swoją wytrwałość powinna się tego domagać. W końcu jesteśmy ludźmi, Czyli człowiekiem ciśniemy. dla człowieka. Ciśniemy. Mają prawo robić zdjęcia, czego personel Nie może zabronić. Nie może zabronić. Dlaczego? Przecież to jest ich człowiek. Mają prawo sfotografować swojego członka rodziny. Te wszystkie monitory można fotografować? Absolutnie można. Przecież to jest stan pacjenta, Sama który... widziałam, jak konsultowałaś taki stan jednego ze znanych nam pacjentów właśnie po parametrach na monitorach. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, a poza tym ten stan się zmienia i dla pełnego, że tak powiem, obrazu jest ważne, żeby ta rodzina właśnie to fotografowała, trwalała, po to, żeby móc później skonsultować właśnie z tym, zasięgnąć second opinion u jakiegoś innego specjalisty. Nie ma w tym żadnego ataku na godność prowadzącego lekarza w danym szpitalu, prawda? Nie, no przecież pacjenci nie przychodzą po to, żeby atakować lekarzy, No tylko przychodzą po to, żeby zoptymalizować warunki dla przeżycia jak najlepszego. Wręcz pomóc chcą personelowi, temu średniemu, niższemu, opiekując się swoim pacjentem, swoim bliskim. Robią wszystko, co tylko mogą. Higienę, te działania właśnie... Związane z odleżynami chociażby, prawda? No to później tak, ale w ogóle wszystko. Jeżeli jest człowiek, który jest przytomny, to go poją. Poza wszystkim, będąc cały czas przy pacjencie, mają ogląd bezpośredni i jakiś taki follow-up, co pozwala wychwycić nawet najmniejsze próby dochodzenia człowieka do świadomości. I tutaj jest to bardzo ważne, żeby ta sedacja była jak najmniejsza, dlatego że daje tą możliwość, I raz żeby na dobę pacjent... nie podawać tej sedacji. Nie tak to, że mówił raz na dobę. Jacek Norkowski, że się ściąga Nie, pacjenta z nie raz sedacji. na dobę. Po prostu ograniczyć sedację do takiego minimum, bądź w ogóle, jeżeli jest pacjent w śpiączce, żeby właśnie pacjenta moment wybudzenia, czy jakiekolwiek odruchy były możliwe do odnotowania. Rodzina oczywiście ma prawo, a nawet obowiązek zachować wiarę, nadzieję i miłość. I to jest to, od czego powinniśmy zacząć. Jak przychodzi pacjent w ciężkim stanie, wszyscy są w szoku, nie tylko pacjent. Pacjent jest w szoku takim związanym z urazem, ale rodzina jest w szoku związanym z wydarzeniem. I
jeżeli te obrażenia mózgu są ciężkie, to najczęściej rodzina od początku słyszy bardzo niepozytywne komentarze, informacje. Wręcz się mówi, że z tego nic nie będzie od razu po zrobieniu tomografii czy rezonansu. W związku z tym to po pierwsze to jest absolutnie nienaukowe, niczym nie poparte, dlatego że organizm ma nieprawdopodobną możliwość regeneracji, jeżeli mu się da warunki. W związku z tym... Ja tutaj pytałam profesora Talara bezpośrednio, to tutaj to zacytuję. Czy to jest prawda, że nie ma szansy na regenerację u starszego człowieka? I on mi powiedział, że to jest bzdura i że każdy powinien być leczony podobnie i że w wypadku starszych ludzi też istnieje olbrzymia szansa ich odzyskania. Więc jak najbardziej, no każdy pacjent trafia do szpitala i po to są pomyślane te wszystkie oddziały intensywnej terapii, żeby intensywnie leczyć, a nie intensywnie robić triaż tylko i wyłącznie dla oddziałów zainteresowanych dawcami. To jest niegodziwe, to co się obecnie wydarza, dlatego że po pierwsze, nie robi się tego, co być powinno i to po prostu zamarza krew w żyłach, jak się o tym pomyśli, że pacjent trafiający w ciężkim stanie nie jest obsługiwany zgodnie z tym, jak byłby obsłużony jeszcze 50 lat temu. 50 lat temu za wszelką cenę ratowało się życie pacjenta, a teraz się robi wszystko, żeby przekierować pacjenta. Czekaj, jeszcze o jedną rzecz cię muszę zapytać w tym wywodzie, żebyś to uwzględniła, bo wiesz, jest takie przekonanie, mówi się tak rodzinom, że jak się tak głęboko pacjenta zseduje, że jak się go wprowadzi w tą śpiączkę głęboką, to ten mózg odpocznie na tej sedacji i ten pacjent wtedy ma szansę się wybudzić. Czy to jest prawda, ten konstrukt? No więc nie do końca. To się tak przykleiło w medycynie. Ktoś tak stwierdził, tak jak powiedziałam na wstępie, że sedacja wprowadza mózg w stan zmniejszonego zużycia tlenu, w związku z tym on jest taki chroniony przez to, że nie musi nadmiernie metabolizować. Czyli nie biegnie w środku głowy, nie dźwiga ciężarów, nie myśli za dużo, natomiast zużywa mniej tlenu. To nie wytrzymało próby czasu i są prace, które pokazują, że właśnie ta sedacja jest nie do końca korzystna, w zasadzie jest bardzo niekorzystna w dalszym follow-upie, jeżeli chodzi o wychodzenie. Zmienił się paradygmat naukowy, tak? Zmienił się, natomiast uczy się ciągle tak samo. I uczy się bardzo wielu rzeczy, które nijak się mają do prawdy i do życia. Czyli ostrożniutko z tym konstruktem w przyswajaniu. Czyli co, pytać lekarza dokładnie, co zostało zrobione, kiedy, jak do tego podejść? Bardzo jest ważne, żeby rodzina zadawała jak najwięcej pytań, ponieważ nie są specjalistami, a mają absolutnie prawo wiedzieć, co się podaje, jakie leki, jaki jest stan pacjenta, jakie jest rokowanie. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o to rokowanie, to jest bardzo ważne, żeby nie słuchać tego czarnowictwa. To jest, nie licuje zresztą z takim dobrym podejściem medycznym, ponieważ lekarz nie tylko robi operacje i nie tylko mechanicznie leczy pacjenta, ale również duchowym jest wsparciem, zawsze był. Ja pochodzę z rodziny lekarskiej i wiem, jaka kategoria
była, jeżeli chodzi o podejście, empatię dla pacjentów kiedyś, a jak to wygląda dziś. To się bardzo zmieniło na niekorzyść. No to Niemniej też jednak... jest kwestia człowieka, wiesz, pojedynczego. No nie możemy uogólniać. Niestety muszę cię rozczarować. To nie jest tak. Ja uważam, że system cały po prostu gdzieś się osunął w dziurę czarną i naprawdę przestał widzieć jasno. A to podejście lekarzy i przekazywanie takich złych wieści bardzo obciąża niedoświadczonych i wierzących w to, co słyszą, ludzi z otoczenia pacjenta, ponieważ oni tracą nadzieję, tracą wizję, że to z tego wszystkiego może być coś lepszego. Tymczasem ta wizja jest zwekslowana zupełnie w innym kierunku obecnie i od razu się robi taką podkładkę. Znaczy Nie to- będziemy tego Poczekaj, ratować, bo ty będziemy ratować co innego. Ty to mówisz tak w białych rękawiczkach, to ja to rozbiorę na części pierwsze. Czyli znaczy, że tak, że rodzinie się mówi, że nic z tego nie będzie. Rodzina w związku z tym nie przebywa z pacjentem, nie wiem, nie goli go, nie robi neurostymulacji, nie dotyka, nie mówi do niego, bo nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Pacjent odpoczywa, jest sedowany. I czeka. Nikt nic nie robi, wszyscy czekają i wszyscy są pewni, że robią all the best, mimo że to nie jest wcale Błąd. najlepsze dla pacjenta. Błąd straszny, dlatego że jeżeli Bardzo się często nic ten nie robi, konstrukt, bo tu jest to, co powiedziałaś, co ja chciałam powiedzieć, ten element neurostymulacji, który powinien być przy pacjentach z urazem, nawet ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym, powinien, jak pan profesor twierdzi, być wdrażany już w pierwszej dobie. W pierwszej dobie. To naprawdę dla nas lekarzy, praktyków jest to trochę szokujące, bo uważamy, że to jednak pacjent ze złamaną nogą, trzeba go zostawić w spokoju. Pacjent po ciężkich przejściach psychicznych, należy go dać mu troszkę odpocząć, ale tutaj z mózgiem jest inaczej. Mózg cały czas odbiera różne bodźce. Mózg jest permanentnie stymulowany i permanentnie zbiera te bodźce, przetwarza i reaguje. I tak to działa. Czyli tą żeby procedurę mózg nie- neurostymulacji, którą macie na strumyczku, gdzie pan profesor Talar osobiście smoka. pokazuje, nazywa się to Pokonaj Smoka. Od razu trzeba robić takiemu pacjentowi po urazie głowy, właśnie z jakimś takim dziwnym stanem, którego nie rozumiemy, bo nie wiemy, co się stało. Po stanie Od razu- utraty świadomości. Od razu po prostu w pierwszej dobie rodzina powinna przy takim pacjencie być, Tak. odpalić sobie to nawet na telefonie i śmigamy po prostu na naszym bliskim, wykonujemy tą procedurę. Tak, więc to jest bardzo ważne. Neurostymulacja od samego To nie początku. jest fanaberia, którą Nie, później... poza wszystkim ta neurostymulacja to nie jest nic groźnego dla pacjenta, dlatego że należy uświadomić wszystkich tych lekarzy nawet, którzy nie mają zielonego pojęcia, czym ta neurostymulacja jest. To nie jest bolesna akupresura, to jest głaskanie, to jest muskanie, to jest po prostu troska, to jest przekazywanie energii, to jest obecność. W związku z tym ten pacjent nie jest absolutnie w żaden sposób negatywnie stymulowany do podnoszenia ciśnienia, czy tętna, czy do rzeczy, które mogłyby mu zaszkodzić, wręcz przeciwnie. To właśnie pozwala ta neurostymulacja dobrze wykonana, a jak jest dobrze, pan profesor właśnie doskonale wszystko opisał w tym programie Pokonaj Smoka, proszę sobie to obejrzeć. Ta stymulacja jest sedująca dla pacjenta, jest po prostu ekwiwalentem tej sedacji, bezpieczeństwa, poza wszystkim bliskości. Jeżeli człowiek czuje bliskość drugiego, to Czuję, jest, że rodzinie zależy. to jest wiesz. spokojny i czuje właśnie, że rodzinie zależy. Także może zróbmy tutaj takie podsumowanie. Lekarze
mają przekazywać rzetelne informacje, ale bez straszenia i bez dalekosiężnych już od samego początku takich ekstrapolacji, które odbierają nadzieję na pozytywny obrót spraw. Rodzina ma być przy pacjencie, bo ma do tego prawo, pacjent tego wręcz potrzebuje. Neurostymulację wyłączamy jak najszybciej, żywienie podobnie, jak najszybciej po to, żeby pacjent był odżywiony, żeby miał siły do regeneracji. Więc nie spokój jest tutaj regeneracją dla tego mózgu, tylko właściwe żywienie. Nie, że nic nie robimy, tylko właśnie, że działamy i jeśli nie dajemy się uśpić takimi formułkami, że nie wiadomo, czy coś z tego będzie, nie wiadomo, czy się wybudzi, że dopiero jak się wybudzi, to coś będziemy robić, Nie, tak? nie, No to nie. takie rzeczy się słyszy. Nie, poza wszystkim, ponieważ czas szybko mija, a ten pacjent w stanie ciężkim zajmuje to trochę czasu, zanim dojdzie do siebie, ten czas trzeba dobrze wykorzystać, ale przede wszystkim zadbać o to, żeby ten czas był dany dla pacjenta. Dlatego, że to, co robi ten komercyjny system medyczny obecnie, to czasu nie daje. On jak najszybszym tempie właśnie robiąc minimum minimorum lub wręcz nic, bo w większości przypadków, ja miałam teraz ostatnio takie zdarzenie, że był młody człowiek, 34 lata, przyjechał do szpitala warszawskiego, ciężko pobity, bo miał widocznie złych kolegów, ale nie wiem nic więcej na ten temat, natomiast tak go ciężko zbito, że po zrobieniu tej wstępnych oględzin, tomografii komputerowej, rezonansu, od razu padło to, co jest po prostu mantrą obecnie w przypadku takich urazów, że z tego nic nie będzie. W związku z tym neurochirurg wpisał w papiery, że nie będzie się podejmować żadnych działań. No, zdrowy, młody Terapia człowiek, daremna, tak? 30... Nie, to nie jest terapia daremna. Po prostu nic nie będzie się robić, dlatego że nie rokuje. Jak można powiedzieć, że nie rokuje, jak się nic nie robi? No nawet nie dać szansy człowiekowi 34-letniemu. Uważam, że to jest po prostu, to jest wbrew prawu. Wbrew prawu. To dla mnie to jest taki Poza nonsens, wszystkim- jak to, że można go było, jeśli to był na przykład wypadek komunikacyjny, czy właśnie pobicie na ulicy, to można go było tam zostawić, żeby sprawdzić, czy rokuje. To już jest nonsens. Serce boli. Nonsens. To jest mało powiedziane. Po co nonsens. go zabrali? Powstaje pytanie w tych wszystkich przypadkach, czemu służy ta medycyna? No, po prostu nie wiem, Bo to tylko zużywa pieniądze. Robi się tomografię, robi się pewne badania obrazowe, nawet bardziej sophisticated, angio-CT, badania perfuzji. Różne są możliwości, żeby tą diagnostykę pogłębić. Poza wszystkim są również w przypadku krwotoków metody coilingu albo klipsowania. No, przede wszystkim to są metody, że tak powiem, zaopatrujące naczynia uszkodzone, jak w przypadku na przykład rozerwanego tętniaka czy pękniętego tętniaka. Natomiast pierwsze to jest zrobienie czegoś dla ratowania życia, a nie od razu opuszczenie rąk i powiedzenie, nie będziemy tu nic robić. Ale wiesz, tu jest takie drugie tło do tej scenerii. Tu nie możemy nic robić, bo ten pacjent, tu byłoby za dużo do zrobienia. W związku z tym, po co my to robić, jak może neurochirurg wpisać, że Coś strasznego. nie ma wskazań do... 34 lata, mógłby być młodszy. Zdrowy. Jak można odebrać prawo do życia takiemu człowiekowi? Ale zaraz co się pojawia? Zaraz po zrobieniu wstępnych badań krwi, oczywiście morfologia, jonogram, koagulogram, wiesz, no wszystko to, co wymaga się robi się od razu badanie na HLA, czyli na markery zgodności tkankowej. Wysyła się do poltransplantu i umieszcza się takiego człowieka do bazy danych, bo być może, że znajdzie się od razu jakiś zainteresowany jest do sparowania. Zgoda domyślna jest, Ale więc... właśnie ta zgoda domniemana to jest wielkie nadużycie. To zostało wprowadzone, wyobraźcie sobie,
już w 1995 roku. Są takie pułapki czekające na życie po drodze. Więc w 1995 roku zeszłego stulecia po raz pierwszy, bez żadnej konsultacji społecznej, bez informowania obywateli, po cichu, po ciemku wprowadzono konstrukt zupełnie bezprawny, ale obowiązujący w całej Europie, zgody domyślnej. Czyli ktoś zadecydował, że jak ty się nie dowiesz, to możemy z tobą zrobić co chcemy. A to co chcemy, to znaczy, że możemy dysponować swoim ciałem. Jeżeli ty nie zastrzeżesz sobie, że nie chcesz, żebyśmy tego robili, ale ty nie jesteś poinformowany, że oni coś takiego w ogóle mogą. W związku z tym oni w 2005 roku ponowili to wszystko, bo to wszystko, ludzie nadal nic nie wiedzieli. Nie było żadnego referendum, żadnej konsultacji społecznej. No już się denerwuję, prawda? To, nie denerwuj się, mów Nie spokojnie. denerwuję się, bo nie mam w ogóle żadnej zgody na coś takiego. To jest po prostu wbrew wolnej woli człowieka, wbrew prawu jakiemukolwiek. Nikt nie ma prawa decydować o ludziach. Tutaj wiele programów już nagraliśmy na ten temat. Wiecie, że trzeba sobie taką zgodę wycofać w poltransplancie. Trzeba to zrobić nie tylko w wypadku młodych ludzi. Doktor Jacek Norkowski uprzedził tutaj podczas jednej z ostatnich audycji, że dla systemu interesujący są pacjenci do 60 roku życia. Więc zastrzeżcie tą... Myślę, że i później. Teraz ludzie są biologicznie młodzi i wiesz... A jest warto przeszczepić ja myślę, że po naród? 60 roku życia również się pobiera narządy od ludzi. No to słuchajcie, to już ja nie będę apelować. Wystarczy, że gorąco apeluję tutaj Beatrycze. Ja się tylko dołączam. Miejcie świadomość, że jeżeli nie zastrzeżecie sobie, nie wycofacie domniemanej zgody w poltransplancie, to jeśli będziecie w sytuacji trudnej, bo nie mówimy, że wszyscy mają złą wolę, ale jeżeli traficie na takiego lekarza, o jakim opowiedziała przed chwilą Beatrycze, który zechce wpisać, żeby nic nie robić, bo i tak nie ma nic do zrobienia, bo jego zdaniem się nie opłaca, to będziecie po prostu potencjalnymi dawcami organów. Co to jest być dawcą organów? Mówiłyśmy w różnych innych audycjach. I oczywiście nie zawsze jest tak, że lekarze wszyscy, czy system w ogóle będzie w waszym wypadku do tego dążył. Niemniej jednak istnieje taka możliwość, że tak się stanie, więc lepiej się zabezpieczcie, dlatego że, i teraz uwaga, tadam, jeżeli jest zgoda domyślna, to w wypadku pacjenta, który skończył 18 lat, nawet jego rodzina nie będzie mogła tego oprotestować, jeśli jakiś bardzo zapalczywy lekarz będzie do tego dążył, żeby tego człowieka obciążyć wyrokiem, czyli stwierdzeniem śmierci pnia mózgu. Profesor Talar i Beatrycze i Jacek Norkowski mówili o tym już tu wielokrotnie, więc nie będziemy tłumaczyć samego konstruktu. Wiecie już z ostatniego wykładu profesora Talara, mówiąc w skrócie, że każdy mózg można zregenerować. Będziemy o tym dzisiaj też mówić. I wiecie o tym, że każdy człowiek powinien być ratowany, leczony. Dla każdego powinno się zrobić wszystko, nie zakładając w pierwszych 4 dobach zwłaszcza, co się dzieje podobno, że będzie się świetnie nadawał na narządy dla innych chorych. Pozwól, że ja jeszcze dokończę tę historię, bo tylko to jest ku przestrodze. Więc ten biedny człowiek był pobity. Lekarze nie chcieli do niego dołożyć ręki. Rodzina desperacko dzwoniła do pana profesora, żeby poradził, co należy. Do profesora Talara, co można by w tej sytuacji zrobić. Pan profesor powiedział, że jeżeli tylko jest stabilny krążeniowo, to można do niego przywieźć, ale nie był stabilny. W związku z tym potrzebowano innego ośrodka i rodzina znalazła ten ośrodek. Wyobraź sobie, już nie będę teraz ukonkretniać, gdzie to było. Było niedaleko, niedaleko szpitala, w którym leżał pacjent, i rodzina przekazała tę informację
że oni są absolutnie niezainteresowani żadnym robieniem prób w celu stwierdzenia śmierci mózgowej, bo to w tym kierunku szło, tylko chcą pacjenta przenieść do innego ośrodka w celu leczenia. Był załatwiony ośrodek. Było poinformowani byli wszyscy, włącznie z koordynatorem tego odcinka, tego oddziału intensywnej terapii. I co się wydarzyło? Pani koordynator przyszła pacjent miał być przewieziony, ponieważ to wszystko było bardzo, bardzo tak szybko robione, żeby pacjenta nie przeznaczyć oczywiście na rządy. Więc ośrodek był załatwiony, do którego miał być pacjent przeniesiony. Akurat było Boże Ciało, wolne dni od pracy. W tych wolnych dniach od pracy była informacja od rodziny przekazana do szpitala, że pacjent zaraz po tym dniu wolnym od pracy będzie, w poniedziałek powiedzmy, przeniesiony do tamtego odcinka, do tamtego ośrodka. Wyobraź sobie, co się wydarzyło. Przyszła koordynatorka w niedzielę, chociaż nie był to jej dzień pracy, po to, żeby zrobić wszystkie próby stwierdzające śmierć mózgową i odłączyć pacjenta. Kiedy było wiadomo, że pacjent ma trafić do innego ośrodka. Jak byś to nazwała? Czyli to jest ta pani, która koordynuje przeszczepy? Nie, to jakaś koordynatorka z oddziału. Aha. Czyli ja myślę, że twoje przypuszczenia na pewno ma. Poczekaj, na pewno ma bo ja to w ogóle się nie znam, słuchajcie. No, ja pytam, koordynuje wszystko. Jak taki, wiesz, taki kompletny zombiaszek naukowy, wiesz, ja tego nie wiem. Natomiast słuchaj, jak mówiłaś, nasunęło mi się pytanie takie, jak to poznać, bo profesor Tal przysyła mi naprawdę różne informacje, ja to czytam na co dzień i widzę, jak rodzice, na przykład dziecka, mają trudność, żeby powiedzieć lekarzowi, że ich dziecko rokuje wbrew temu, co myśli na ten temat prowadzący lekarz. Oni nie mają trudności, żeby to powiedzieć. Oni mają trudność, żeby to lekarze usłyszeli. Oni to mówią. Ale dlaczego lekarze tego nie widzą? Czy dlatego, że system zdegenerował moralność wszystkich ludzi. Studia medyczne są pełne kłamstw. Należy je zweryfikować. Poczekaj. Czyli to znaczy, że to nie, że mimo parametrów, które widać, że można to zobaczyć na tych urządzeniach czy na parametrach. No człowiek żyje, póki serce bije, to nie są żadne, to nie jest żadna filozofia, lekarze to wiedzą, tylko po prostu zrobiono im kogiel-mogiel z mózgu. Ale pan profesor mówi, i też chcę, żeby to tutaj padło, będę cię do tego zachęcać, żebyś to powiedziała. Pan profesor mówi, że pacjent, który został poddany tej ostrej sedacji, czyli tej procedurze, żeby ich mózg odpoczął, żeby tego pacjenta mózg odpoczął, w cudzysłowie, tej śpiączce farmakologicznej, że nie można uczciwie stwierdzić, co się stało w tym mózgu, dopóki on całkiem z tej sedacji nie zostanie zdjęty. To jest oczywiste. W związku z tym... Chcę, żeby to tutaj padło. Tak, bo my tak troszkę skaczemy, ale Państwo będą mieli taki tutaj troszkę porozrywany, ale szeroki obraz tej całej sytuacji. W związku z tym tak. To dotyczy i dzieci, ja i tutaj dorosłych. zacytuję z nowej książki pana profesora. Walka o życie. Książkę się czyta jak pamiętnik. Po prostu beletrystyka. Wszyscy muszą to przeczytać. Posłuchajcie, co tu jest napisane, bo to jest bardzo ważne, bardzo ważne. Więc tak, w sprawie tej sedacji. Sedacja, tak jak powiedzieliśmy, z protokołu, zawsze jest włączana sedacja. Środki przeciwbólowe, środki utrzymujące pacjenta. Nieraz potrzebne są, włączenie jest potrzebne środków również zwiotczających, jeżeli pacjent jest, nie współgra z respiratorem. W związku z tym, jeżeli chodzi o te środki, jest ich sporo, ale prób mających na celu potwierdzenie śmierci mózgowej
Nie wolno, nie można. To jest po prostu zawarte w punktach wykluczających w tym całym protokole możliwość przeprowadzania tych prób. I proszę zobaczyć, jakie są sprzeczności z prawem. Prawo jasno wyklucza możliwość orzekania śmierci mózgu i pnia mózgu u pacjentów będących pod wpływem leków analgosedacyjnych. Tymczasem robi się niestety te próby. Tymczasem tak, komunikat ministra zdrowia i opieki społecznej z 1996 roku wyklucza chorych, zatrutych i pod wpływem niektórych środków farmakologicznych, takich jak narkotyki, neuroleptyki, środki nasenne usypiające, uspokajające, zwiotczające mięśnie. W obwieszczeniu ministra zdrowia z 2007 roku rozpoznanie tzw. śmierci mózgu jest niemożliwe, ponieważ wyklucza się chorych, zatrutych i pod wpływem środków farmakologicznych, narkotycznych, neuroleptycznych, usypiających, uspokajających, zwiotczających pacjenci i dzieci do 12 roku życia. Przecież ci pacjenci dostają nie jeden, tylko kilka z tych środków. Ich się nie wyłącza na tak długi, jeżeli nawet na godzinę wyłączą, to Cały czas jest metabolizm tych środków w stanie takiego głębokiego wstrząsu jest tak spowolniały, że te środki są. Nikt nie robi badań stężenia we krwi poziomu tych środków, żeby stwierdzić, że człowiek na pewno nie jest pod wpływem tych środków. W związku z tym te wykluczenia zostały spełnione. I jeszcze jest jedno obwieszczenie ministra zdrowia z 2019 roku, gdzie wykluczenia dotyczą wpływu leków narkotycznych, zwiotczających, a także psychoaktywnych na odruchy pniowe. Nie można przeprowadzić de facto takiego testu podczas tych pierwszych dni w szpitalu, kiedy na pewno... Nie tylko pierwszy. No pierwszy to rozumiem. Żadnych. W intensywnej terapii, jeżeli człowiek leży na oddziale intensywnej terapii, jest nieprzytomny, bo jest w śpiączce. To są pacjenci najczęściej w śpiączce. Nie można, to źle powiedziałam, to znaczy to nie jest miarodajne, tak? To nie można ustalić, czy mózg jest nieodwracalnie zdegenerowany, czy tylko uśpiony. Czy tylko uśpiony. No więc słuchajcie, do tych testów nie należałoby dopuszczać. Widzisz, to jest taka ciemna strona tego całego zagadnienia zatwierdzania tak zwanej śmierci mózgowej. Po pierwsze, konstrukt wymyślony ad hoc przez Komisję Harwardzką w 1968 roku w ogóle nie ma żadnej podstawy naukowej. Nie istnieje śmierć mózgu jako śmierć, nie można jej transponować na śmierć całego ciała. Nawet jeżeli człowiek jest po urazie mózgowo-czaszkowym, to potrzebuje czasu i medycyna jest po to, żeby to leczyć i żeby dać czas i opiekę. A profesor Talar uważa, że jest w stanie w każdej chwili położyć na stół dane, które zresztą tutaj przytoczył podczas swojego wykładu, że mózg się może zregenerować, więc nawet jeśli ten mózg jest w dużym stopniu uszkodzony, to jeśli da mu się czas, to być może się pozbiera. Nie możemy tego przewidzieć, jak to będzie i w którą stronę pójdzie. Tak jak nie możemy przewidzieć, czy jutro będziemy żyły. Ja chcę Ci powiedzieć o jednym zdarzeniu, nikt z nas tego nie wie, które mnie się przydarzyło jakieś 12 lat temu. Jak pracowałam w Szwecji, w Umeå, poznałam pana profesora, neurochirurga, światowo znaną osobę, Magnusa Olivekrona. I od Magnusa dowiedziałam się o istnieniu pana profesora Talara. On mnie pierwszy pytał o tą neurostymulację pana profesora, ponieważ on skądś się dowiedział. Więc ja chcę powiedzieć, że ta metoda znajduje swoich odbiorców i ludzi zainteresowanych, natomiast tutaj, zamiast żeby była wdrażana, nauczana, rozpowszechniana i doceniona,
ona jest w ogóle wymazywana gumką. Także ja pana profesora poznałam później. Najpierw się dowiedziałam o nim od ludzi, którzy już wiedzieli, że tego typu działania neuroprotekcyjne są absolutnie wielką szansą dla pacjentów. No właśnie, jeszcze chciałabym A tutaj... Magnus zawsze wszystkim zakładał czujniki ciśnienia śródczaszkowego. Absolutnie, to był standard postępowania, mierzenie ciśnienia śródczaszkowego i leczenie pod tym, w zależności od monitorowania tego ciśnienia. Beatrycze, ponieważ pod jedną z audycji poświęconych zagadnieniu miałam kiedyś taki komentarz, bardzo mną wstrząsnął ten komentarz, że to jest w ogóle takie gadanie puste, że to się na pewno uda pomóc, a potem trzeba płacić na tę rodzinę i ona nie wiadomo ile będzie tam leżała, nieprzytomna, to może lepiej od razu powiedzieć, że się nigdy nie wróci do formy i się zdecydować, po prostu pociąć człowieka na te narządy. Czy to w ogóle można przewidzieć? Jaki jest odsetek? Czy ta pani mogłaby sobie to powiedzieć do lustra? Tak, do Żeby siebie. tak zrobić? Nie, do siebie. I wtedy niech ta pani się ze mną skontaktuje, to ja z nią porozmawiam. Znaczy chodzi o to, że profesor Talar bardzo dużo, ja usunęłam ten komentarz, żebyście go nie szukali, natomiast pan profesor Talar wyprowadza ludzi nie do stanu warzywa, że mrugnie powieką, ale nie wiemy, czy zrobił to świadomie, tylko ci ludzie wracają do życia. Tak, ja widziałam tych ludzi. Miałam okazję rozmawiać z nimi i to, co powiedzieliśmy, to, co podkreśla pan profesor, że ta afirmatywna postawa lekarza od pierwszego momentu kontaktu rodziny, pacjenta, po tym samym urazie czy zdarzeniu jest tak bardzo ważna. Dlatego, że ci ludzie, kiedy wierzą, że coś można zrobić, ich cała energia jest skierowana na to czynienie wszystkiego, co tylko może stan polepszyć. Oczywiście, że organizm regeneruje się w swoim tempie. Każdy w swoim tempie. Są środki, tak jak jeszcze powiemy o tym, te, które przyspieszają gojenie się mózgu. Realnie tutaj to... mam takie coś, można sobie zregenerować mózg. Prawda, cała prawda i tylko prawda. I zaraz będziemy o tym mówiły. Natomiast ja chcę cię teraz zapytać jeszcze, Beatrycze, żebyś opowiedziała, jak to się dzieje, jak dany pacjent już przyjeżdża do takiego ośrodka, jak ośrodek profesora Talara? Czy to jest tak, że on sobie tam leży, nic mu się nie robi, tylko coś tam się koło niego... Poczekaj. Bo to jest takie wyobrażenie, że ten pacjent tak leży i któregoś razu mówi: to ja tu jestem, to witajcie, moja rodzino. Wiesz, ja bym chciała, żebyś powiedziała, dużo potu kosztuje rodzinę. Dużo potu kosztuje rodzinę i rehabilitantów. Bo też rozmawiałam z jedną osobą niezwykle rozczarowaną tego, że to idzie wolno. Pani do mnie zadzwoniła, rozmawiałyśmy przez telefon, że jak to tak, że przecież no co z tego, że on tam mruga oczami i że on ściśnie, ale to tak nikt w ogóle nie wie, czy to jest świadome. No lekarze mówią, że to są dłuby smalone i że to się nie uda. Ale proszę cię bardzo. Tak, ja mogę się do tego, nawet do tego przypadku mogę się odnieść, ponieważ widzisz, tyle się otrzyma, ile się włoży. Niektórzy czekają, aż się samo wydarzy. Samo się nic nie wydarza. Nie w takich urazach, prawda? Szczególnie w takich urazach, tak jak mówię. Ważne jest to, że jest rodzina, że jest bliskość, ale konieczna jest ta neurostymulacja. I to nie jest coś, co się robi raz dziennie. Ci ludzie potrzebują wielogodzinnej neurostymulacji. Ciągłej stymulacji, żeby ten mózg był ciągle stymulowany do tego, żeby zaskoczył, żeby dojrzewał, żeby się regenerował, żeby nowe połączenia neuronalne się wytwarzały. I w związku z tym trzeba tą neurostymulację robić. Ja znam ośrodek pana profesora w Gołębim Dworze, w związku z tym
prawą rękę sobie dam obciąć, Ani- że osoby, nie które rób tego, tam nie. pracują, Chcemy, żebyś miała obie. są profesjonalistami z najwyższej półki, są ludźmi super poświęcającymi się z pełnym zaangażowaniem temu, co robią, wierzą w to, co robią i naprawdę serce oddają temu, co To się co stosuje i różne wykonują. urządzenia. Poza i się... tym są, wiesz, nawet sama aura. Ci ludzie są po prostu pełną afirmacją życia. W związku z tym Chcę, żebyś powiedziała, że powrót często bywa stopniowy, że to nie jest tak jak w filmach, że pacjent się obudził, wszyscy przychodźcie, będzie z wami rozmawiał i od razu wchodzi policjant, najczęściej bo to w kryminałach, i od razu wchodzi policjant i go przesłuchuje. zbiera zeznania. Tak. Więc, Powiedz, że to tak nie jest, i że normą jest. ale ja ci chcę powiedzieć, że niektórzy się szybko budzą. No właśnie. Była ostatnio taka fantastyczna dziewczyna po ciężkim wypadku. Ona tam była w kawałkach, ją przywieźli do Polski, bo wypadek miała poza Polską. I ona wybiegła z Gołębiego Dworu, słuchaj. Także zdarza się. To był kazus. Natomiast większość ludzi tam wraca na tą rehabilitację. To wszystko postępuje w takim tempie, w jakim organizm jest w stanie to przetworzyć, ale tutaj właśnie powtórzmy, że to stosowanie sedacji i stosowanie długotrwałe fentanylu, o czym zaraz powiem, jak to on działa, żeby wiadomo było, że fentanyl opioid, który się stosuje jako środek przeciwbólowy, też zaburza pewne szlaki i to, co my, anestezjolodzy, robimy z jak największym, że tak powiem, z dobrą wolą pomocy pacjentowi, zabezpieczenia go przeciwbólowemu, stworzenia mu jak najspokojniejszego otoczenia do regeneracji, nieraz jest działaniem niewłaściwym. I brzmi jak herezja, ja wiem, ale po prostu nowe, sprawdzone metody, które się sprawdzają i dają owoce, a nie tylko zamiatają są dowody ludzi. w formie ludzi, tak? Którzy Tak, się obudzili. tak. Którzy wyszli z diagnozy śmierci pnia mózgu. Więc im krócej się stosuje sedację, tym lepsze rokowanie, szybszy powrót. Natomiast jeżeli chodzi o ten fentanyl, który jest najczęściej stosowany, pochodne fentanylu, długo działające, pochodne opioidów w pompie najczęściej są stosowane przez dłuższy okres czasu. To jest do kroplówki się to daje takiemu Nie, pacjentowi. w pompie się daje, Może powodować niedotlenienie mózgu sam w sobie, ponieważ obniża ciśnienie, uszkodzenia neuronów. Przewlekłe stosowanie prowadzi do wyczerpania dopaminy, osłabia funkcje poznawcze, zdolność odczuwania przyjemności i motywację. Mózg zostaje farmakologicznie uciszony do tego stopnia, że nie wykazuje oznak życia. Nasila stres oksydacyjny, który niszczy komórki mózgowe i wywołuje przewlekłe stany zapalne. Opioidy, te, które mają tak chronić. Przy długotrwałej terapii, jeszcze tylko skończę. Słuchajcie, on jest na Rumble, natomiast tutaj specyficznie Beatrycze wypowiada się na temat leków, które są standardowo stosowane w szpitalu. Przez dłuższy czas, ponieważ pacjent zaintubowany oczywiście leki przeciwbólowe musisz mówić takie rzeczy, dlatego że tutaj nas nie oglądają profesjonaliści, więc ja dlatego tak troszkę wam zatrzymuję wypowiedź Beatrycze i tłumaczę na język zwykłego laika, co to znaczy, Tak. że w dłuższym odcinku czasowym pacjentom podaje się pochodne fentanylu. Ja jeszcze chcę powiedzieć coś, co niestety nawet moi koledzy tego nie mają dostępu do tych informacji, dlatego że my to robimy siłą rozpędu. Tak zostaliśmy nauczeni. Pacjent dostaje sedację, dostaje leki przeciwbólowe, dostaje leki nasenne, dostaje leki zwiotczające, jeśli potrzeba, dostaje leki zmniejszające lub zmniejszające najczęściej ciśnienie, diuretyczne, różne. Ale wracając do tych opioidów, proszę to usłyszeć, bo to jest bardzo ważne, a nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że przy długotrwałej terapii opioidami zmniejsza się objętość istoty szarej w
korze przedczołowej i ciele migdałowatym. To są bardzo ważne ośrodki w mózgu. W korze nowej pogarsza się kontrola impulsów, pogorszeniu ulega podejmowanie decyzji i regulacja emocji. No i oczywiście dodatkowo opioidy dają silne uzależnienia, wywołują depresję i lęk przy odstawieniu, jeżeli dochodzi do tego. Czy nie angiogeneza, neurogeneza, czy wtedy Śpi, mózg śpi. nie regeneruje się? No nie, tu jest wszystko właśnie dlatego, że nie ma stymulacji. Mózg tylko wtedy się regeneruje, kiedy jest stymulowany do produkcji tych białek produkujących Dobra, to teraz mi jeszcze wyjaśnij jedną NGF. rzecz. Teraz mi jeszcze jedną rzecz wyjaśnij, czyli jeżeli mózg jest w sedacji, to czy jest sens wykonywać neurostymulację? Tak, dlatego że tak, jak najbardziej. No Czy właśnie, to nie powinno być tak, że ściągamy człowieka z sedacji, A powinno tak wchodzimy miękko, powinno tak być. W ogóle powinno się wycofać sedację, jeżeli pacjent jest nieprzytomny i śpi w śpiączce, ponieważ jeżeli jest w śpiączce, to po co mu sedacja, prawda? To jest troszeczkę w ogóle takie... Ja nie kumam tego, ja dlatego No próbuję ale sobie medycyna tak sobie tak to układała, że gdyby się miał wybudzić, a będzie zaintubowany, żeby nie walczył z tą rurką i z respiratorem, żeby nie wzrastało mu ciśnienie w ośrodkowym układzie nerwowym. Słuchaj, taką jedną rzecz. Więc sedację należałoby zweryfikować, czy jest potrzebna. Absolutnie. Pan profesor transplantolog ze Stanów Zjednoczonych kiedyś powiedział, że gdyby pacjent zaczął oddychać podczas pobierania narządów na sali operacyjnej, byłaby katastrofa. No, ale nie jest byłoby taki to właśnie- niemożliwe, dlatego To jest że właśnie jeżeli... taki cytat piękny. Tak, A to się zresztą zdarzało. Dlatego ten cytat, ponieważ to się zdarzało. To się zdarzało. No to- Ci pacjenci, jeżeli im się wyłączy sedację, dlatego że Co się stało przychodzi z tą moment, medycyną, również- że ona blokuje ale taką możliwość zamiast ją podsycać. no więc widzisz, jaka jest sytuacja. Jak pacjent jest na intensywnej terapii, to dostaje ten standard, bo to jest tak, jakbyś dostała takie pudełko ze wszystkim w środku. Wszystko jest zawsze to samo. Tylko dawki są różne w zależności od wieku i wagi, powiedzmy. I im starszy, tym powinny mniejsze, być niższe. tak. To pamiętajcie, że dla człowieka w sile wieku dawka tych środków powinna być wyższa niż dla pacjenta starszego. A tego się nie robi, tego się nie różnicuje. Dopóki jesteś na intensywnej terapii, dostajesz te leki. Natomiast jak przyjdzie czas, że oni orzekną już śmierć mózgową, to dają tylko płyny, żeby podtrzymywać życie i uznając człowieka za zmarłego, wyłączają wszystko. Jeżeli chodzi o te leki. Tak ta procedura wygląda. Kiedyś tak było. Kiedyś wyłączali wszystko, ponieważ uznawali, że człowiek nieżywy to już nic nie słyszy, nic nie czuje. W związku z tym po co im leki przeciwbólowe, po co im leki sedacyjne? Nie żyje. Tylko podtrzymujemy to krążenie, żeby tylko pompa działała, serce. I wówczas, jak się wyłączało te leki na dłuższy czas, to się zdarzało, że pacjenci się wybudzali przed pobraniem narządów. Stąd jest ten cytat, który ty gdzieś znalazłaś. Horrendum, wiesz. Ale od tego czasu, kiedy zorientowano się, że pacjent się może wybudzić, ci pacjenci są usypiani na dłużej i jeszcze zwiotczani, żeby czasem ręką i nogą nie mogli machnąć na potwierdzenie tego, że chociaż uznano za zmarły ich mózg, ale ich ciało żyje. A ich Straszne, ciało żyje, to są horrory, to są horrory i to, co burzy krew, albo po prostu ją zamarza krew w naczyniach, to jest to, że ludzie biorący udział przy tych przeszczepach, oni o tym wszystkim wiedzą i nadal się uczy studentów o kryteriach śmierci mózgowej jako śmierci całego organizmu. Nadal nikt tego nie weryfikuje, chociaż Coimbra, Byrne, pan profesor Jan Talar i inni donoszą, że to nie jest poparte wiedzą, że 90% tych wszystkich osób z zatwierdzoną śmiercią mózgową absolutnie przy właściwym leczeniu
miałoby szansę na przeżycie i dobre przeżycie. 10%, wyobraź sobie, jaka to jest skala przestępstwa. Że 10% ma tak masywne te urazy w ośrodkowym układzie nerwowym, że rzeczywiście mogłyby one zdyskwalifikować do szansy na życie. A 90%? A 90 ma szansę przy właściwym leczeniu. Ja bym bardzo chciała, żeby ten nasz program usłyszeli lekarze neurochirurdzy i lekarze, którzy mają znajomych, którym się to może wydarzyć i oczywiście nikomu nie życzymy, ale być może, że ludzie tak sztywno łykający te wszystkie nieprawdy, których ich się uczy, w ogóle bez żadnej weryfikacji, więc ja byłam jednym z tych ludzi, rozumiesz, przez lata. Beatrycze, obserwowałam sytuację niedawno taką, w której rodzinę się obśmiewało wtedy, kiedy proponowała, żeby coś do tej procedury zastanej, takiej standardowej dorzucić, czyli na przykład neurostymulację, na przykład procedury właśnie, które rekomenduje profesor Talar. Obserwowałam to sama i widziałam, że ta rodzina była traktowana jak szury. Szury, foliarze, czy... Nie, no jak ludzie w ogóle odklejeni od rzeczywistości. Więc słuchajcie, liczcie się ale z tym, kto był ale odklejony? swoje. Był Liczcie się z tym, mam tu stolik, przepraszam, liczcie się z tym i po prostu róbcie swoje, czyli co? Dotyk, to my jeszcze powtórzmy właśnie, przy czym ma się upierać rodzina. Więc mają prawo być przy pacjencie, bo takie są prawa pacjenta. Mają prawo robić neurostymulację, bo w ten sposób pomagają personelowi w neurorehabilitacji i opiece nad chorym. Czyli głos, a poza wszystkim muzyka, masaż, procedura pana profesora Talara. Tak, a nawet zapachy, wiesz? Golimy, myjemy, dajemy wąchać, opowiadamy, czytamy książki. Tak, wszystko, co może pobudzić. Naprawdę. Dotykamy, głaszczemy. Tak, jakbyście byli z miłością, w domu z czułością. z kimś, na kim wam bardzo zależy. Tak. Mamy prawo pytać o wszystko, czego nie rozumiemy i żądać jasnych informacji. Do końca. No tej rodzinie zamknięto drzwi przed nosem z trzaskiem. No, to następnego dnia przychodzi z adwokatem. Powiedz to wyraźnie. Następnego dnia przychodzą do ordynatora na oddział z adwokatem, albo z dwoma. Jeśli ktoś odmówi informacji i jeśli ktoś odmówi takiej rozmowy. Mają prawo i mają obowiązek, tak jak powiedziałam, zachować wiarę, nadzieję i miłość pomimo wszystko. Pomimo, że wokół świat po prostu się zawalił. Gdy potrzeba, mają prawo zażądać drugiej opinii specjalistów z innego ośrodka. I mogą wskazać, który to powinien być Oczywiście, że mogą, tak. Przez to nie jest więzienie, to jest szpital, w którym się leczy chorego. Mają prawo nagrywać pacjenta, robić zdjęcia parametrów życiowych z aparatury monitorującej. Czy mają prawo nagrywać rozmowy z lekarzami? Oczywiście, że mają prawo, tylko wedle prawa nie mają prawa ich później wykorzystać w sprawie sądowej. Natomiast lepiej mieć, bo wtedy, kiedy jest ewentualnie leży na stole jakieś przestępstwo, to wtedy już można to chyba wykorzystać. Musielibyśmy tutaj zapytać prawników. Ja myślę, że bardzo zdrową korektą zachowań tych absolutnie nieludzkich często, lekceważących i bezdusznych lekarzy będzie właśnie ta korekta, jeżeli oni będą nagrywani i to wszystko, co powiedzą, będzie mogło być wykorzystywane przeciwko osobom nastającym na życie. Mają prawo wglądu do dokumentacji. To jest bardzo dziwne tutaj, bo ten wgląd do dokumentacji powinien być absolutnie codzienny. Ja, gdy miałam chorego w Argentynie, to szłam do archiwum codziennie i codziennie mi drukowano wszystkie wpisy
do dokumentacji, włącznie z kopiami badań lekarskich. Także to jest święte prawo pacjenta, rodziny do wglądu do dokumentacji. To nie jest żadna wiedza tajemna. Rodzina ma prawo nie wyrażać zgody na wykonanie prób mających na celu zatwierdzenie śmierci mózgowej. Oj, to powtórz. Zaraz tu będziemy jeszcze Tak. rozszerzać. Ta śmierć mózgowa jest jako wytryk dla orzeczenia śmierci człowieka z bijącym sercem. No jak już orzekną śmierć mózgową, będzie wam trudno wyjąć waszego bliskiego. Nie mają w ogóle prawa ludzie dostać z powrotem zwłok. Czyli trzeba nie dopuścić do orzeczenia. Tak, więc do rodzina, tej procedury. świadoma rodzina absolutnie powinna wyartykułować i napisać, że nie wyraża zgody na robienie żadnych prób mających na celu orzeczenie śmierci mózgowej. Ja sama dla siebie zrobiłam takie zastrzeżenie u notariusza. Napisałam to, co miałam do napisania, że w razie mojej nieprzytomności ta i ta osoba jest, że tak powiem, delegowana do decydowania o wszystkim, co się ze mną dzieje, ale ja nigdy nie wyrażam zgody na tego typu proceder. A czy ty możesz nam udostępnić tutaj to, co zdeponowałaś u notariusza? Mogę, oczywiście. To opublikujemy dla was. Będziecie mieli wzorzec. Taki. Oczywiście, nie ma problemu, tak jest. Czy rzeczywiście w sytuacji, kiedy nie ma w poltransplancie wycofania zgody domyślnej, to czy rodzina może nie wyrazić zgody na orzeczenie śmierci mózgowej? Może, rodzina zawsze może robić takie rzeczy, natomiast ten delikt prawny, ta domniemana zgoda na pobieranie narządów, to zostało przyklepane i to jest cały czas jak miecz Damoklesa nad nami. To jest ta pułapka na życie. Czyli my możemy mieć taki dokument, możemy zdeponować u ordynatora takie pismo, ale czy rzeczywiście ktoś się do tego zastosuje? Pewności nie ma, tak? Więc jeżeli to ciebie dotyczy, ty piszesz, że ty sobie nie wyrażasz zgody na robienie takich prób, to ja myślę, że to jest twoja wola i to trzeba respektować. Czyli rodzina przychodzi wtedy z moim pismem. Tak, rodzina przychodzi z twoim pismem, albo i z adwokatem i z twoim pismem. Ale naprawdę drogą na skróty jest zastrzeżenie w rejestrze sprzeciwów i bardzo proszę zrobić to. Jakoś człowieka bardziej aktywnie leczą, nie? No w każdym razie wiedzą, że już to jest dla nich kąsek zatruty. Tego nie są w stanie zużytkować na swoje niecne czyny. Czyli słuchajcie, dążymy do tego, żeby nie było tego orzeczenia, bo wtedy, kiedy się pojawia już to orzeczenie, to wszystko robi się trudniejsze, prawda? No tak, te pułapki w medycynie obecnej Słuchaj, a czy są... pacjenta z orzeczonym stanem śmierci mózgu, który nie zdeponował, bo wiem, że miałaś do czynienia podczas gdy pomagałaś profesorowi Talarowi z takimi przypadkami, u których orzeczono śmierć mózgu i taki pacjent nie zdeponował swojego sprzeciwu, czy takiego pacjenta można wyszarpać, żeby go przenieść do innego ośrodka? Jak to zrobić? Dopóki nie ma zakusów na te próby mające na celu orzeczenie śmierci mózgowej, no to można go przenieść. Oczywiście. Czyli natomiast zanim będzie to stwierdzenie. Tak, ale Agnieszka, jedna z pierwszych tych pacjentek pana profesora, to było dziecko niepełnoletnie, które miało bardzo postawnego tatusia, który wiedział, czego chce dla swojego dziecka i wiedział, na co nikomu nie da pozwolenia.
on wyszarpał dziecko, dlatego w Ameryce też były takie, to jest wszystko per force, czyli za pomocą siłowo. W dokumentacji było wpisane, że śmierć mózgowa. I to było skreślone, kiedy wydali, wyszarpał, bo zagroził im tam, a był 1,5 raza wyższy od pani, która tam stawiała się i chciała go powstrzymać. W związku z tym ona, wydając dokumenty do pana profesora razem z dzieckiem, skreśliła to, co napisała. Tam było już napisane, że jest orzeczona śmierć mózgu. Także pan profesor dostał pacjenta, dziecko z orzeczoną śmiercią mózgową, które zmartwychwstało w jego ręce. No tak, wielu takich zmartwychwstało, nie? Tak. U pana profesora. Czyli jest to dobry adres. Nie, to w ogóle dobry. Czy ty powiedziałaś już wszystko, co należy zrobić, że nie dopuścić, w każdym razie zatrzymałyśmy się nad tym, żebyście zapamiętali, starać się nie dopuścić do wykonania tej próby, procedury, tak? tych prób, bo tam jest kilka prób mających na celu stwierdzenie śmierci mózgowej. To jest wielkie nadużycie z tego względu, że te próby się robi, tak jak powiedzieliśmy, w bardzo krótkim czasie po przyjęciu pacjenta po ciężkim urazie głowy. To jest 72 godziny, 36 godzin. Jaki mózg jest w stanie ocknąć się w 36 godzin, kiedy krwawi, kiedy jest obrzęknięty, kiedy... No to jest wszystko absurdalne i nieetyczne, niemedyczne i kryminogenne. Beatrycze, jeszcze jedno pytanie związane z taką sytuacją ciężką, tak? Bo to są ciężkie sytuacje. Słuchaj, chcemy wyciągnąć tego pacjenta z tego szpitala urazowego, który ma się zająć tą nagłą sytuacją, ewentualnie operacjami, jakimś odbarczeniem i tak dalej. Chcemy go wyciągnąć, ale nie chcą go nam wydać, no bo jest na respiratorze. Tak. To jak to zrobić, żeby to się udało? Bardzo trudno. Proszę bardzo, ten temat jeszcze poruszyć. Jeżeli pacjent jest niestabilny krążeniowo, to jest prawie niemożliwe, dlatego że te ośrodki, które przyjmują pacjentów na respiratorach, czyli pacjentów niewydolnych oddechowo, nie mają intensywnego monitoringu pozwalającego na podawanie amin presyjnych, czyli katecholamin, nie mają intensywnej terapii. W związku z tym, jeżeli tylko jest niewydolność oddechowa i pacjent w śpiączce, to są ośrodki, które przyjmą takiego pacjenta. Natomiast jeżeli jest rozregulowany, ponieważ jest tam duży wylew i są na ten czas nieustabilizowane te wszystkie czynności, bo być może narasta ten nieodbarczony obrzęk mózgu, stan jest na tyle poważny, że w takim niestabilnym hemodynamicznie stanie żaden ośrodek nie przyjmie, tylko ośrodki szpitalne z pełnym monitorowiem. To do czego wtedy dążyć? Do przedłużenia tego okresu, w którym pacjent będzie monitorowany i rzetelnie leczony. Nie orzeknie się wobec niego śmierci mózgu. Tak, ale widzisz, tu jest Czy to znowu... są drzwiczki takie, tak? Czasowe. Tak, te drzwiczki czasowe są ważne, ale jeżeli się nic nie robi, tylko się czeka, dając czas, nic nie robiąc, to w tej puszce zamkniętej, bez kraniektomii, bez odbarczenia, jeżeli narasta obrzęk, to te struktury ulegną uciśnięciu, naczynia ulegną uciśnięciu, nie dojdzie do perfuzji, do odżywiania pewnych obszarów, nawet dużych w mózgu i mózg będzie obumierał. Więc dla mnie to jest naganne i absolutnie niemedyczne to, co widzę, co się dzieje ostatnio. A podarów mamy, no. Że nie podejmuje się żadnych działań odbarczających obrzęk, odbarczających mózg, czyli tej prostej kraniektomii. To jest naprawdę prosty zabieg. Jeżeli się
tego nie zrobi, nie odbarczy się mózgu, nie leczy się obrzęku mózgu w sposób kontrolowany, monitorowany, taki interaktywny i prawidłowy, jeżeli się tego nie zrobi, to, co notują w historiach choroby, z którymi pacjenci przyjeżdżają do pana profesora, lekarze, neurochirurdzy, to jest obserwacja, że migdałki muszczku się wklinowały w otwór wielki na 0,5 centymetra, za kilka dni na centymetr, na 2 centymetry. To jest barbarzyństwo. Obserwować takie spustoszenie w ośrodkowym układzie nerwowym, pogłębiać ciężki stan pacjenta, który jest absolutnie bezwzględnym wskazaniem do działań odbarczających i mieć czyste sumienie i spokój serca i spać spokojnie, że patrzy się na umierającego człowieka, nie robiąc nic, siedząc z zamkniętymi rękami, Spokojnie, z zawiązanymi oczami. Beatrycze się nam denerwuje, ja będę tutaj tym czynnikiem wyciągającym prąd, jak Beatrycze będzie się nakręcać. Tak? Dobra, Beatrycze, pan profesor Talar mówi śmiało teraz, bo oczywiście było go bardzo tam dręczono w izbach lekarskich za to, że kiedyś powiedział, co uważa, że absolutnie nie wierzy w paradygmat śmierci mózgowej. Nie będziemy tego powtarzać, bo to wiele razy już tutaj padło. Nie on jeden nie wie. Znaczy, bardzo był dręczony, był odsunięty od pacjenta, a jak sam mówi, leczenie to jest jego życie. Dzisiaj go nie ma, więc ja mogę powiedzieć wprost, to co on nagrał tutaj, bo już powiedział, że już nie pozwoli sobie, ja zawsze pana profesora tak trochę starałam się powstrzymywać, lejce nakładałam, żeby nie stało mu się nic złego, bo naprawdę obserwowane były dziwne sytuacje wokół profesora. Domyślcie się sami, nie będę tutaj mówić. Więc ja się starałam go powstrzymywać. On w tej chwili już jest nie do powstrzymania, dlatego wydał tę książkę. W ogóle niech będzie. Wydał tę książkę i nagrał tutaj wykład, którym mu nie przerywałam, mimo że powiedział tam wiele zagrażających jego własnemu życiu, bo jak wiecie, jedno ciało transplantologii jest warte około $2 milionów, więc powiedział tam bardzo wiele naruszających interesy, no przypuszczam, że wielu możnych tego świata spraw. Powiedział między innymi coś, co chciałabym tutaj teraz postawić w centrum uwagi, że to nie jest prawda, że mózg się nie regeneruje. To podważa cały paradygmat medycyny. Czy ty to widziałaś na własne oczy? Wczoraj rozmawiałam z panem profesorem i powiedział, że w drugim wydaniu tejże książki już przedstawi wszystkie dowody na to, jak szybko się goi mózg. On pokazał tutaj wiele dokumentacji w naszej audycji. A my dzisiaj powiemy o kilku rzeczach, albowiem już na YouTubie można się dowiedzieć, że są środki, które powodują, że mózg się regeneruje. Słuchaj, podobno w miesiąc można za pomocą tego zregenerować hipokamp. Wiecie? Tak. To jest nieprawdopodobne. Ja tutaj znalazłam. I to zasuwa niesamowicie. Słuchajcie, że to, co robi Hericium merinaceus, czyli soplówka jeżowata, czyli lwia grzywa, czyli Melena leoni, czyli mój ulubiony karpofor z zęba brodatego, czyli ząb brodaty. Albo głowa małpy. Grzyb małpiej głowy, też takie ma. Słuchajcie, to jest mocniejsza, 2 razy mocniejsza, to jest słabsza i tym po prostu się włącza neurogenezę. Pozwolisz, że opowiem, jak to jest? Będziesz mówiła szczegółowo. Tak. Ja tylko chcę powiedzieć, zanim na ten temat będziesz jeszcze mówiła, że te wszystkie rzeczy związane z regeneracją mózgu, o których wspomniał pan profesor w tym wykładzie, to nie są jego przypuszczenia, tylko one się opierają, bo nie będziemy wstawiać tych materiałów, one się opierają na zdjęciach, na rezonansie, na tomografach i widać, że nie, że kawałek mózgu, którego nie było, spowodował, że inna część mózgu przejęła jego funkcję,
tylko że w tym miejscu, w którym nie było tej tkanki, ona odrosła. Więc to jest, najpierw powiedz o tym, bo to Tak, jest... soplówka jeżowata. Tak, ale nie, powiedz najpierw o tym, że rzeczywiście ten paradygmat w medycynie jest, że nie można zregenerować mózgu, zwłaszcza u osób starszych w ogóle się nie da. Ale neuroplastyczność jest potwierdzona przez polskiego naukowca Jerzego Konorskiego. Od 1948 roku wiemy o neuroplastyczności mózgu, tylko ją lekceważymy i nie potrafiliśmy do tej pory wykorzystać tych właśnie potencjalnych możliwości. A teraz... Neuroplastyczność, moi drodzy, to jest to, że może odrosnąć, tak? No, I może tak, się zregenerować poza co do wszystkim funkcjonalności. bardzo, no to już chyba wszyscy wiedzą o komórkach macierzystych. Komórki macierzyste są teraz bardzo modne w różnych dziedzinach medycyny i komórki macierzyste mamy w naszych organizmach. W związku z tym na wyposażeniu. W związku z tym, jeżeli człowiek umie rozmawiać ze swoim organizmem i ma wiedzę, a to jest jedno z właśnie Ja tu będę trzymać, żeby było widać. z rekwizytów, które pomagają uruchomić te nasze uśpione możliwości. Dlatego, że tak jak mamy z 12 nici DNA tylko 2 pozostawione i resztę uznane za DNA śmieciowe, które nim nie jest, w związku z tym wiedzmy, że jeszcze bardzo mało wiemy o naszym organizmie, który ma potężne możliwości, potężne, tylko trzeba je uruchomić. A ponieważ jesteśmy istotami elektrycznymi, całe nasze wszystkie błony komórkowe oparte są na gradientach stężeń różnych jonów, w związku z tym, jeżeli będziemy mieli do tego dostęp, będziemy wiedzieli, jak zawiadywać tym wszystkim, to będziemy potrafili bardzo, bardzo dużo rzeczy Beatrycze, udoskonalić. dlaczego medycyna się upiera, utrzymuje ten paradygmat, który w tej chwili no, się rewiduje, samorewiduje, tak? Dlaczego Obnaża się. medycynie zależy na tym, żeby nas przekonywać, że nie ma szansy, żeby się mózg zregenerował? Dlaczego? I dlaczego zabrania stosowania leków naturalnych, to jest nie leków, to jest tylko proste. substancji naturalnych z przyrody, No, to z jest natury. żywność, słuchajcie. My jesteśmy w ciągłej interakcji z To nie jest naturą. lek żaden. Nie, to jest żywność, to są grzyby. I to jest nieprawdopodobne, ale kiedyś leczono ziołami, leczono wszystkim, co się wokół nas, co natura tworzy i z czego możemy czerpać w sposób nieograniczony. W związku z tym, ty mnie pytasz, czemu medycyna? Medycyna została zhakowana. Medycyna istniała kiedyś, ona rzeczywiście uzdrawiała. Obecnie medycyna zatruwa i komplikuje życie, zajmując się, wcale nie lecząc, tylko zajmując się jednym problemem i wytwarzając 10 nowych, którymi się znowu może zająć, ale znowu ich nie leczy. W związku z tym, czy ta medycyna jeszcze w ogóle spełnia kryteria medycyny? To jest dobre pytanie, bo to, że my się możemy wyleczyć, to możemy. To przechodzi przez barierę krew-mózg i naprawdę jak teraz się słucha, wiesz, wszędzie czytam, że wszyscy spekulują, dlaczego jest tak dużo udarów, tych właśnie urazów głowy. No słuchajcie, odpalcie sobie jakiekolwiek medium głównego nurtu, zaraz przeczytacie tam takie enuncjacje i naprawdę bez względu na przyczynę, bo my się możemy domyślać, jakie są przyczyny, że to tak nagle ruszyło z kopyta, tak. Ale pamiętajcie, że hericenony w tym stymulują syntezę, właśnie ten czynnik wzrostu nerwów, tak? Erinacyny. A erinacyny przechodzą przez barierę krew-mózg i są silniejsze jeszcze niż hericenony. Tak. Beta-glukany z kolei mają działanie immunomodulujące, a polifenole i antyoksydanty chronią przed stresem oksydacyjnym, czyli To teraz ja tak naprawdę to powinien być
normalny grzybek, który się propaguje, na co dzień się je, a w A przede wypadku... wszystkim medycyna powinna o nim trąbić jako Tak. szansa na leczenie skuteczne. Bo to nie tylko, słuchajcie, w ostrych urazach, w jakichś Nie, to strasznych. już to. Ty mi Demencja, opowiadałaś, że- Alzheimer, No właśnie, że autyzm. dzieci autystyczne Tak, podobno. w Argentynie tym się leczy dzieci, które właśnie, które biją głową w mur, są całkowicie za zasłoną, za murem niedostępności. Na tym otwierają się, zyskują kontakt z rodzicami, dzieją się cuda. Czyli słuchajcie, macie to w klinice, nie mam jak tego trzymać, żeby było To żeby ty trzymaj, było a ja dobrze. będę mówić, że to jest znana od 1400 lat temu. Ten grzyb był stosowany wyłącznie w Chinach przez cesarzy. Był zastrzeżony tylko dla nich, nie był dostępny dla ludzi i działał cuda, ponieważ było to boskie lekarstwo. Ma zdolności regenerujące umierające komórki mózgowe. Więc dla starzejącego się powiedzmy cesarza było to oczywiście odmłodzenie, a dla ludzi w podeszłym wieku dotkniętym Alzheimerem, parkinsonizmem, tymi wszystkimi chorobami degeneracyjnymi właśnie regeneruje umierające komórki mózgowe. Stymuluje białko odbudowujące nerwy i połączenia w hipokampie. To już wspomniałaś o tym, ale to jest coś, co trzeba 10 razy powtórzyć, żeby zdać sobie sprawę z wagi tego, jak wiele to może. Odwraca degenerację i wymazywanie pamięci w demencji. Ileż to ludzi trafia do tych wszystkich domów opieki ze względu na to, że są w demencji i dostają mnóstwo tabletek, które oczywiście nie mają żadnego przełożenia na jakiś taki jakościową poprawę stanu tych pacjentów w demencji. Natomiast tutaj odwraca degenerację i wymazywanie pamięci w demencji. Poprawia ten stan. Ułatwia uczenie, wyostrza jasność umysłu, pozwala na długą koncentrację bez zmęczenia umysłu. Ten lek, soplówka w czasach teraz tych współczesnych, w 1994 roku była wyekstrahowana i wyizolowana przez Hirokazu Kawagishi, badacza z Uniwersytetu Shizuoka. I on zmapował właśnie te hericenony i erinacyny, które stymulują produkcję czynnika wzrostu nerwów, NGF-MAX. Czyli każdy z urazem mózgu, czy na przykład po udarze, czy z jakimiś takimi rzeczami, bo tutaj też ja wynalazłam takie informacje, że można się przyczynić do redukcji obrzęku mózgu, także za pomocą soplówki, że można ochronić neurony przed apoptozą, Tak. można modulować mikroglej, czyli zmniejszyć pożeranie uszkodzonych neuronów tak naprawdę. Tak, tak. No wiesz, czy u pacjentów takich właśnie, no, takich urazowych, o których dzisiaj mówimy, czy to jest dobry pomysł, żeby to zastosować? To jest jedyny pomysł, uważam. Tym bardziej, że właśnie tak jak powiedziałaś, te erinacyny, to jest 15 podobno różnych erinacyn, one przekraczając tą barierę krew-mózg, uruchamiają w astrocytach produkcję zwiększonej ilości tego białka wzrostu nerwów, NGF, które natychmiast przekłada się na rozkrzewianie tych wszystkich neuronów i ich połączenie. A gdy jest połączenie w układzie centralnym, Czas nerwowym, działania jest po 4 do 8 godzin się włącza od razu działanie, tak? no To oczywiście w ostrej fazie może być za wolno. Liczmy się z tym, że oczywiście jak człowiek jest po ostrym urazie, to od razu wszyscy stają do walki, zaczynają mu robić operacje. To jest taki Tak. nasz dobry świat. Ale ten dobry świat, zobacz jak działa. Daje całą batalię leków, ponieważ naprawdę jest dużo nazw leków, tych neotropów, które
pochłonęły w 2024 roku 4 miliardy dolarów, ponieważ są używane dla pacjentów z Alzheimerem, demencją, parkinsonizmem, a w 2031 roku są szacunkowe dane, że obroty wzrosną do 10 miliardów dolarów i na dodatek mają mnóstwo efektów ubocznych, czego hericium Nie ma. Nie ma. Więc bierzcie i jedźcie, jak mówisz. Tak. I się dzielcie. I się dzielić. Słuchajcie, trzeba też powiedzieć, że stymulacja potrzebuje czasu na efekt, tak? Ale ja uważam, że generalnie nasz mózg trzeba tym bombardować, żeby on cały czas się regenerował, bo on cały czas podlega mikrourazom, prawda? Więc ja sobie jem hericium cały czas, tak? To oczywiście nie zastępuje tego, co powinno być zrobione w szpitalu. I to nie jest tak, że jak sobie powiemy, że istnieje taka soplówka, takie hericium, to już w szpitalu nic nie muszą robić, wiesz. Ale ja coś podpowiem, ponieważ oczywiście istnieją, to jest bardzo modny obecnie adaptogen i środek, który naprawdę poprawia jakość życia. Tak jak powiedzieliśmy, w autyzmie, w chorobach neurodegeneracyjnych, Alzheimerze, demencji i w urazach mózgu. Ale soplówka jest nadzieją, ponieważ można ją wyprodukować samemu. Można ją hodować na pniach dębowych, bukowych, brzozowych, klonowych i produkuje grzyby, taka jedna belka, którą się zaszczepi tą grzybnią, przez 5 do 7 lat, dając 4 do 7 kg rocznie. Ja wolę to, bo to jest stężone, tak? I to jest bardzo mocny ekstrakt. Ja w tej chwili nie mam takich dobrych okularów do czytania, ale to jest ekstrakt 15 do 1, czyli z 15 kg grzyba kilogram tego ekstraktu powstaje. Tak? Jeśli mówimy o hipokampie, o regeneracji hipokampu. Słuchajcie, to jest bardzo kluczowy obszar, bo tam się znajdują komórki macierzyste neuronów. I właśnie tam hericium pobudza neurogenezę. To jest taki kluczyk do tego wszystkiego. Absolutnie. Więc ja oczywiście czytam badania, znajduję, nie jestem lekarzem, Beatrice jest lekarzem i Beatrice jest praktykiem. Wiem, że ty z dziećmi z hericium pracujesz, prawda? Tak. W Argentynie jest to absolutnie boom na ten lek i w Argentynie jest dostępny w formie Znaczy, to nie grzyba. jest lek, słuchajcie, to jest grzyb. To w formie Grzyb grzyba. nadrewnowy. Tak? To się kupuje w Chinatown, w restauracjach dają potrawy z tego i jest pyszny. No właśnie, Beatrice, to mamy taki sposób, zapamiętajcie, w klinice to macie, tutaj jest link. Słuchajcie, kochani, miejcie na uwadze to, co tutaj padło, że to, o czym mówimy w tej chwili, nie dotyczy tylko młodych ludzi, dotyczy to również ludzi dojrzałych i mocno dojrzałych, dlatego że dla pacjenta dojrzałego, który potrzebuje przeszczepu, szuka się narządów w podobnym wieku. To mi powiedział Jacek Narkowski, że nie przeszczepia się tam na przykład nerki dziecka takiemu człowiekowi. Nie zmieściłoby się do ciała. Znaczy nerka by się zmieściła, tylko wiesz, dla starca. Pytam ciebie z punktu widzenia tych takich teorii konspiracyjnych, że te dzieci się porywa po to, żeby starcy mogli sobie wziąć ich narządy. To wszystko tak się dzieje, wszystko się dzieje w przestrzeni, się dzieje tyle zła obecnie, że myślę, że moja wyobraźnia nie jest w stanie wszystkich scenariuszy wymyśleć. To, co się dzieje, ja myślę, że po prostu rzeczywiście na tej ziemi jest mało ludzi, a dużo jakichś hybryd, klonów, dewiantów, ludzi, którzy zapomnieli o prawach serca. W ogóle moralność to dla nich jest konstrukt nieistniejących, tylko pragmatyzm i wygoda i rób ta, co chce. Beatrice, a powiedz, może ty znasz jakiś sposób ze swojej praktyki, czy na przykład taka opaska medyczna noszona z kontaktem do rodziny, czy z jakąś taką plakietką nie jestem dawcą, powiadamiająca, czy to
jakieś pisemko w portfelu, czy to działa w ogóle? No ja myślę, że to w są prawie polskim? takie minimalne rzeczy, które trzeba zrobić, bo jeżeli człowiek z cukrzycą sobie nosi opaskę, jak to się mówi, na ręku. No, opaska medyczna się to nazywa. Nie. Dobrze, niech będzie. Opaska medyczna. Jeżeli zawiadamia się, że się jest właśnie osobą przeszczepioną i jest się po transplantacji, w związku z tym to są ważne informacje. Ja myślę, że jeżeli człowiek nie chce być dawcą, to powinien głośno o tym krzyczeć, bo może być nieusłyszany w tym świecie, który poszedł innymi torami. Beatrycze, co byś chciała dzisiaj powiedzieć lekarzom, którzy Ciebie dzisiaj oglądają? Tam do tej kamery poproszę. Dużo bym chciała powiedzieć lekarzom. Załóż, że mają bardzo dobre zamiary, bo nas oglądają. Tak, chciałabym bardzo z całego serca życzyć wszystkim lekarzom otwartości serca. Życzę i pragnę, żeby wszyscy lekarze przeczytali tę książkę pana profesora, żeby zapoznali się z wiedzą, której na studiach się nie nauczą, bo studia, które kończą, to są akademie medyczne rockefellerowskie, które to Rockefeller i jego potomkowie nie mają intencji. Nigdy nie mieli dobra ludzi na względzie, w związku z tym trudno myśleć, że to się zmieniło, kiedy w 1900 roku już tego dobra nie było w założeniu. W związku z tym dużo można się nauczyć, szukając u właściwych źródeł. I medycyna i nauka są dziedzinami przeogromnymi. Teraz żyjemy w tak wspaniałych czasach, kiedy uwolniło się tyle wiedzy, tyle technologii. Uwolniło się również takie szerokie myślenie, niestandardowe i mające życie za prawdziwą wartość i biorące pod uwagę właśnie neuroplastyczność mózgu. Komórki macierzyste, które mogą cuda zrobić i poza wszystkim naszą warstwę tą energetyczną, która też jest w stanie wiele uzdrowić. Wiele osób słyszało o Joe Dispenza i o wielu innych, którzy przeszli bardzo ciężkie urazy, byli przypadkami, które absolutnie nie rokowały, a tymczasem siłą własnej woli, wiary, mądrości wewnętrznej i tej właśnie energii boskiej, którą każdy z nas, ludzi, ma, nie każdy jest człowiekiem, ale ci, którzy z człowieczeństwem się identyfikują, mają ten pierwiastek istoty światła w sobie i siły. I myślę, że również obowiązek, żeby na tej ziemi coś pozytywnego zostawić i rozszerzać wiedzę, przekazywać ją dalej. Kiedyś ten przekaz ustny był jedynym, jaki istniał i ocalał aż po dziś. W związku z tym uczmy się, szukajmy tej wiedzy prawdziwej i szanujmy życie, ponieważ ono przetrwa. Z nami czy bez nas. Ja do Was macham tutaj jeszcze wspaniałymi soplówkami, które są w klinice. Naprawdę cudownymi. Ta słabsza, ta bardzo mocna. Kto potrzebuje sobie pomóc, bliskim, w domu, to tym. A w szpitalach walczcie o swoich bliskich. Nie dajcie się zbyć, nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukać, że ktokolwiek wie, że nie wyzdrowieją. Nie dajcie się. Pan profesor Talar udowodnił, że mózg człowieka
może się zregenerować nawet jak 1/4 mózgu nie ma. Tak jest. Po prostu bądźcie, jak to powiedzieć, przytomni. Bądźcie przytomni i stójcie za plecami swoich bliskich. Nauczcie wszystkich, że wam się to też należy. Zdeponujcie dokument. Niech bliscy dysponują waszą wolą. A jeśli coś idzie nie po waszej myśli, To 2 pojawiacie się adwokatów. w szpitalu z prawnikami. Wszystkiego dobrego. Ja was dzisiaj ściskam. Macham wam. Myślę, że Beatrycze też. Powiemy razem czuj duch? Czuj duch i bądźcie Ale zdrowi. nie, razem. Czuj Czuj duch. duch.